Każda historia to nowe odkrycie, a rozmowa ma niezwykłą moc łączenia nas wszystkich. Jeśli te rozmowy są dla Ciebie wartościowe i chcesz być częścią tej podróży, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału oraz udostępniania odcinków, które mogą zainspirować także innych. Dzięki Waszemu wsparciu możliwe jest tworzenie jeszcze większej liczby takich rozmów. Dziękuję, że oglądacie W ogniu pytań. No, dobrze. Myślę, że możemy powoli zaczynać. Podcast W ogniu pytań. Dzień dobry. Dzisiaj w troszeczkę zmienionej scenerii, zresztą jak widzicie, w wersji mobilnej, można powiedzieć, że dzisiejszy podcast. Moim gościem jest Kasia. Dzień dobry. Cześć, Oskar. Jeszcze tak zanim może zaczniemy, chciałbym powiedzieć, że podcasty w samochodzie będą teraz nagrywane dosyć często. Jest to pierwszy. Mam nadzieję, że ten podcast nie zaliczy żadnej wtopy. Będzie, no, ale mam nadzieję, że technicznie, wiesz, to wszystko zagra, bo no, może być tak, że coś się wyłączy, coś się popsuje, albo że w ogóle coś źle ustawiłem. Zwłaszcza, że to jest mój pierwszy tego typu podcast. Nigdy podcastów w samochodzie nie nagrywałem, więc nie wiem, jak to będzie. Nawet nie zrobiłem, szczerze, próby żadnej, więc no... Dobra, mamy na dzisiaj próbę. Jak nie wyjdzie, jak nie wyjdzie, to nam nagra. Tak, i najwyżej nagramy w studiu. No i tak jeszcze słowem takiego wstępu, to te podcasty będą razem z tymi studyjnymi. W związku z tym, że nie zawsze mogę nagrywać w studiu, bo potrzebuję w domu kompletnej ciszy, spokoju, a mój mały urwis 5-letni no jest bardzo taki angażujący i hałaśliwy, więc no nie zawsze mogę w domu nagrywać. Więc wpadłem na pomysł, że alternatywą będzie nagrywanie w samochodzie i myślę, że to spoko. Może być problemem coraz krótszy dzień, no bo teraz już koło godziny 17 robi się dosyć tak szarawo, więc... może to być troszkę problematyczne w takiej porze jesienno-zimowej, ale no jakoś może tak, i może jakoś mi się to uda ogarnąć jakieś takie dodatkowe tutaj światełka, żeby oświetlały twarze. No, dobra. To tak słowem wstępu to by było na tyle. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, jak Wam się podoba ten format taki samochodowy. No tutaj jest jedna kamera na nas oboje. Nie ma tutaj podziału na gościa i na prowadzącego, także wszystko widzi się na żywo, no jednocześnie. I nie wiem, czy będą cięcia, czy nie będzie cięć. Podejrzewam, że będą, bo może nie wszystko będziemy chcieli pokazać. W sensie jak jakieś tam takie pytanie nie siądzie, czy jakiś się pojawi chochlik taki językowy, to raczej będę to wycinał. Wszystkie takie przerwy, gdzie ktoś się zastanawia, co powiedzieć, to też raczej będą cięte i żeby po prostu była płynność, łatwiej i lepiej się takie rzeczy później ogląda. Dobrze, Katarzyno, powiedz mi, czym się w ogóle zajmujesz, co robisz na co dzień i o czym w ogóle chciałabyś dzisiaj poopowiadać mnie, a także z gościom podcastu, bo ja też nie ukrywam, wiem o tobie dosyć mało, tyle co mi tam o sobie napisałaś, parę zdań, no, więc śmiało. Także tak. Co ja mogę sobie powiedzieć? Jestem przede wszystkim mamą. Ja jestem mamą 3 dzieciaków. Nazywam się Kasia Jakubiak. W Holandii jestem już od 17 prawie lat. Wow. Więc kupę czasu, tak naprawdę większą część już, prawie połowę mojego życia jest. To ile lat miałeś, jak przyjechałeś do 18. Holandii? 18. Ja przyjechałam do Holandii jako bardzo młodziutka osoba od na razu wakacje. po szkole, można powiedzieć, tak? Ja przyjechałam na wakacje, po maturze, żeby moi rodzice chcieli tak troszeczkę, żebym odpocząć od ciebie? Chyba nawet nie ode mnie, tylko żebym ja odpoczęła od Polski, albo od rodziców. od ówczesnego mojego chłopaka chyba tak naprawdę, którego i tak sobie ściągnęłam do Holandii, ale to taka też inna historia. W każdym razie przyjechałam do Holandii świeżo po maturze, na chwileczkę, tak naprawdę na 1,5 miesiąca, żebym sobie pobyła tutaj u mojej siostry. Być może coś mi się udałoby radę zarobić. Rodzice mówili, zarobisz sobie coś, pojedziesz do tego studia i będziesz miała fajny początek semestru.
No i niestety tak się potoczyło, albo na szczęście tak się potoczyło moje życie, że poczułam to euro, faktycznie poszłam do pracy. Hajs się zaczął zgadzać, jak to się mówi, tak? Przepracowałam z rodzicami temat powrotu. Mamo, zacznę studia od zimowego semestru. Mamo, tak można. Przecież tak się da. No i tak się też stało, że zostałam. Zimą nie wróciłam do Polski nadal. Mało tego, ściągnęłam sobie tego właśnie mojego chłopaka do Holandii. Wynajęliśmy razem mieszkanie. Mówiąc rodzicom, że przecież wrócę na jesień, zacznę po prostu rok później szkołę. Ale już w czerwcu, lipcu byłam w ciąży. O. Także życie mi się tak skomplikowało, że już do studia nie wróciłam. Zaklimatyzowaliśmy się w Holandii, kupiliśmy pierwsze mieszkanie. W Hadze mieszkaliśmy właśnie na Moerwijku. Bardzo, bardzo fajnie ten czas wspominam. No i urodziłam syna w wieku 20 lat, tak? Więc no i tak tutaj już zostaliśmy. Syn mój właśnie zaraz 16 lat, no ja 17 lat w Holandii. No i tak właśnie to jest moje takie chyba moja najważniejsza rola życiowa to jest mama. Ale oprócz tego, ja jestem też osobą bardzo zadaniową. Ja uwielbiam, jak się wokół mnie dużo dzieje. Dlatego zajmuję się również od 8 już lat animacją dziecięcą. To jest takie moje... To będzie taki nasz główny temat dzisiejszego odcinka chyba, tak? Bardzo bym chciała o tym mówić, bo animatorów w Holandii jest bardzo mało. Oni się pojawiają, znikają, te osoby, te dziewczyny zazwyczaj, a tak naprawdę o tym trzeba mówić, to jest praca być może nie dla każdego, bo nie każdy da to wykonywać, ale ja uważam, że fajnie, żeby jednak ta branża też się otworzyła w Holandii, rozwinęła. Ja bym chciała bardzo w tym pomóc. Jestem już 8 lat tutaj, więc w tym wszystkim siedzę, więc dużo już wiem, dużo chciałabym przekazać też innym, no ale to jest właśnie na kolejne pytania. A co jeszcze robię? Ja jeszcze oprócz tego, no i w network marketingu jestem. Uważam, że internet to jest też przyszłość. Wszystko idzie w stronę internetu, prawda? Nie ma co się oszukiwać, internet to jest przyszłość nasza. To prawda. Więc fajnie mieć jednak takie jakieś tam rozpoznanie się w networku, bo to jest jednak też przyszłościowe. No i to tak tyle pokrótce o mnie. Dobra, powiedz mi, bo może niektórzy nie wiedzą, czym w ogóle jest taki animator dziecięcy? Na czym ta praca polega? No dobra, i dalej będziemy drążyli. Dobra. Kim jest animator? Wiesz co, ja jak zakładam swoją spódniczkę być kostium, to ja jestem dzieckiem. W tym momencie wchodzę w rolę i tam nie ma Kasi. Tam nie ma Kasi, tam jest Rainbow. Tam jest ta dziewczynka, taka mała z kucyczkami, która po prostu wchodzi w tą rolę i jej zadaniem jest, żeby te dzieci miały fajną zabawę. Uszczęśliwić, żeby one się po prostu cieszyły, śmiały, żeby się bawiły, żeby miały tam fan z tej imprezy. Ja jestem tak naprawdę wszędzie. Gdzie są dzieci, tam mogę być ja. Czy to jest chrzciny, komunia, urodziny oczywiście, festyny, bale. A czy prowadzisz zajęcia, znaczy no to zajęcia powiedzmy, no tą aktywność jako animator z dziećmi tylko polskojęzycznymi, czy z holenderskimi również na przykład? W związku z tym, że jestem już tak długo w tej Holandii, to trochę tego języka też poznałam. Więc nie ma tu się oszukiwać, że dzieciaki nasze mieszkające w Holandii mają coraz więcej przyjaciół holenderskich. Dlatego prowadzę przyjęcia również po holendersku. To tak naprawdę no, nie ma problemu. Nie, absolutnie. Czy to są mieszane dzieciaczki, czy to są polskie dzieciaczki, nie ma najmniejszego problemu. Dopasowuję się. Jak slime wchodzę w to. Jak w ogóle wyglądały twoje początki i skąd w ogóle pomysł? Czy pomysł był przez to, że sama miałaś dzieci i tak wpadłaś na to, że może warto by swoje, no, podejrzewam, że domowe aktywności, które przeznaczałaś na to, żeby dzieci nie nudziły się, to żeby wyjść z tym gdzieś szerzej? Czy ten pomysł pojawił się skądś indziej? No i właśnie powiem Ci szczerze, tutaj Cię bardzo zaskoczę, myślę, bo kto mnie dłużej zna, ten wie, że nie, to nie wzięło się z tego, że ja po prostu zawsze chciałam, czy właśnie z dziećmi swoimi miałam takie super aktywności, dlatego pomyślałam, że pociągnę to dalej. Nie, ja miałam po trzecim moim dziecku, po córce, miałam depresję poporodową, i to taką dosyć głęboką. Córka teraz ile ma lat? 8. 8. I w formie terapii, że właśnie odrzuciłam trochę moich chłopców, trochę mniej czasu z nimi spędzałam, mam 2 synów i córkę, to właśnie moja terapeutka powiedziała: Kasia, ty powinnaś wychodzić ze swoimi chłopcami i tylko z nimi spędzać czas. Drogi widzu, słuchaczu,
Jeśli chcesz wesprzeć rozwój tego podcastu i pomóc w tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz postawić prowadzącemu wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej, w opisie podcastu. Każda kawa to nie tylko radość i motywacja, ale także możliwość tworzenia coraz lepszych odcinków. Pamiętaj również o 2 ważnych krokach: subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki temu algorytm YouTube będzie mógł dotrzeć z tym podcastem do nowych odbiorców. Jeśli ta rozmowa zainspiruje lub przekaże coś wartościowego, udostępnij ją dalej. To naprawdę pomaga promować wartościowe treści. A teraz wracamy już do rozmowy. No i trochę to tak klikło, że zaczęłam faktycznie wychodzić z nimi na plac, angażować dzieci z sąsiedztwa, że bawiły się z nami. I wtedy też miałam, powiem szczerze, ja mam ogólnie dużo szczęścia do ludzi. Mnie otaczają naprawdę dobrzy ludzie i zawsze otaczali. I wtedy ktoś mi podpowiedział: Kaśka, przecież z tego można mieć pieniądze. Możesz na tym też zarabiać, zmienić, przebranżować się. A ty to kochasz. I faktycznie ja w tym się czułam. Od samego początku. Ja po prostu tą małą Kasię ze mnie wychodziła za każdym razem. I zaczęłam po prostu to robić jako praca, jako mój dodatkowy dochód. Czyli połączyłaś to, Przyjemność co serdeczną. lubisz, to, co umiesz, to w tym, Tak. czym powiedzmy czujesz się najlepiej, ze sposobem na Życie. utrzymanie się. Bardzo No, fajnie. powiem, na początku to wiadomo, że to były naprawdę takie symboliczne, bo przez pierwszy rok to tak naprawdę jeździłam bardzo symbolicznie po ludziach, ale no i właśnie, tu też spotkałam osobę, która mnie bardzo, bardzo popchnęła w to, uwierzyła mocno we mnie i dała mi tą możliwość, można nazwiskami? Można. Na moje Przy okazji stanęła- możemy pozdrowić także. O jasne. Na mojej drodze stanęła Klaudia Cynkala. To jest osoba, która wówczas miała... prowadziła Dom Kultury dla Polaków. Tam były zajęcia dla Polaków, szkoła języka, nadal jest. I ona zaczęła prowadzić zajęcia dla dzieci. I w pewnym momencie powiedziała mi: a może byś mi pomogła? A ja mówię: Klaudia, bo to jest moje marzenie. I ona do mnie mówi: no to zrób. I zrobiłyśmy razem Halloween, Andrzejki, zrobiłyśmy Mikołaja pierwszego, drugiego wspólnie, Dzień Matki, że te imprezy po prostu szły i szły i szły. Jedna za drugą, tak? Jedna za drugą. Tak naprawdę z jednej wchodziłyśmy w kolejną. I ja się poczułam w tym tak pewnie, jak ryba w wodzie, że no ja wiedziałam, że to jest to, co ja chcę robić w życiu, że ja nie chcę nic innego. Ja nie chcę sprzątać, nie chcę pracować na pakowni, nie chcę tego robić. Ja chcę być z dziećmi, bo z nimi się czuję najbezpieczniej, najlepiej. To oni mi dają tą komfort, ten taki, wiesz, taki spokój, że ja wracam z pracy animacyjnej i ja jestem wypompowana. Czasem jest tak, że przed imprezą muszę paracetamol wyjść, bo wiem, że będzie mnie bolała głowa. Ale to jest takie zmęczenie, że ty wracasz do z takim bananem i z takimi endorfinami, że nie do opisania. To ja mam tak często po podcastach właśnie, Tak. że strasznie mnie jakoś tak energetycznie wypompowują. I to nieważne, czy ta rozmowa, wiesz, z kimś znajomym, czy nieznajomym, po prostu jakoś lubisz. tak. I strasznie później taki wypluty z Tak. energii jestem. No, ja też tak. I miałem też czasami tak, że sobie 2 podcasty, gdzie my teraz musimy jechać? Wiesz co, minęłeś ten zjazd, ale to nie ważne, Aha. bo to jest kolejna miejscowość. Aha, to jeszcze proste, tak? No, to jest. mi jakoś coś się teraz No ale w sumie to jest spokojna droga, więc można jechać. No to możemy w ogóle jechać, nie musimy się nawet zatrzymywać. No to. Tylko bym gdzieś tam do Belgii nie wjechał, to będzie dobrze. No i właśnie tak samo jak wcześniej zdjęcia robiłem sesje, to też tak, może dlatego, że dużo siebie w to wkładałem, dużo energii i może jakoś tak strasznie mnie to tak wyczerpywało. Przynajmniej starałem się jak najwięcej dać z siebie, żeby to wyglądało jak najlepiej. O. To tak się mówi, że jak będziesz kochał swoją pracę, nie przepracujesz ani jednego dnia, prawda? Tak mawiają. Nie wiem ile w tym prawdy, bo Nie, jeszcze do tak tego jest. stopnia nie doszedłem. Ale tak, może coś w Tak tym jest, bo jest. powiem ci, że ja się tak... Ja też pracuję też fizycznie nadal, tak? Nadal pracuję na kontrakcie, więc też wiem, jakie jest zmęczenie po tej pracy, a idę też fizycznie do dzieci i tam też pracuję fizycznie, ale to jest całkiem inne zmęczenie. Więc no trzeba robić to, co się kocha i wtedy się jest szczęśliwy. Dokładnie. To jest, no też do tego momentu dążę. Dążę. Mam nadzieję, że kiedyś on nastanie. Prędzej czy później. Na pewno. Dobrze, a powiedz mi,
czy miałaś jakiś taki moment, gdzie chciałaś po prostu to rzucić? Stwierdziłaś, że nie, to nie jest to, że poczułaś się jakaś wypalona, zmęczona tym, co robisz? Wiesz co, chyba takie chwile wszyscy mamy w życiu, prawda? Nawet z powrotem do Polski, czy właśnie z pracą, nawet z małżeństwem, tak? Wszyscy mamy takie momenty, że kurde, to nie, już mam dosyć. I pracą nawet animacyjną również. Ja powiem szczerze, że nawet byłam w zeszłym roku, miałam taką sytuację, że taka się już czułam wypalona i mówię, Boże, jestem za stara już na to, żeby to robić. Już dzieci moje nawet na imprezy nie chcą jeździć. No to my sobie zawiniemy chyba tutaj z powrotem. Nawet dzieci na imprezy nie chcą ze mną jeździć, bo już oni są za duzi, a ja, stara baba, będę jeszcze z nimi tam się bawiła. I pojechałam właśnie na kurs animatora do Polski. Na Polski. A to są jakieś takie specjalne kursy jasne, też, tak? To jest, powiem Ci, że tam się zebrało, tam było ponad 200 osób, samych animatorów, na 3-dniowym szkoleniu. Wow. Że no powiem, że po tym kursie jak wróciłam, to od nowa. To jest taki flow wszedł, że mówię, nie no kurna, no. Były takie momenty w moim życiu, że właśnie, że przez miesiąc nie robiłam imprezy, że po prostu odwoływałam, znaczy nie brałam. Odwołać nigdy nie odwołałam sama z siebie, ale nie brałam zlecenia. Po prostu wiedziałam, że nie mogę, inne plany, zajęty termin. I były takie momenty, ale potem no brakuje, tak? Brakuje, bo wiadomo, że praca animatora ma też swoje minusy. Chociażby to, że masz te weekendy zajęte. Bo to nie jest tak, że ja sobie jadę na 2 godziny przyjęcia i potem wracam i już jest high life. Nie, no bo ja muszę się przygotować, spakować, dopakować, posprzątać, umyć, a potem rozpakować, przepakować i tak dalej, więc no i droga, tak? Ja czasem jeżdżę i na Limburgie i na Brabant, więc to też nie jest tak, że Czy tak powiedzmy, tylko też podróżujesz po całej Holandii, można powiedzieć, tak? Tak, Okej. tak. I powiem szczerze, że właśnie, no cóż, no, to jakie mam wsparcie w mężu, to jest też nie do opisania. Nawet to, że ja z nim, to, że ja jeździłam na tej imprezy, też dzięki niemu, bo ja mam prawo jazdy od 3 lat. Okej. Od 2, no. Czyli wcześniej mąż był, tak, tak moim powiem, szoferem. werbowany do tego, żeby cię wozić wszędzie. Tak, wcześniej on też pracował również w soboty, więc nieraz było tak, że ja na niego na parkingu już czekałam z walizkami moimi. Ja tylko on wracał z pracy, ładowaliśmy moje rzeczy i wiózł mnie na imprezę całą pod tym domem, Tak, gdzie ja tam tak, byłam tak. 2 godziny bądź 3 i czekał na mnie, żebym ja sobie zarobiła, nie wiem, 50-60 euro. Znam idealnie ten etap życia. W zasadzie mam go, można powiedzieć, że częściej lub rzadziej, ale do tej pory. Także takie wszystko zwariowane, wszystko dopinanie wszystkiego na Tak. ostatni moment. No to tak. Tak, a jeszcze wiadomo, no, mamy 3 dzieci i te dzieciaki, Julia teraz już jest duża, bo ma 8 lat, ale miała rok, miała 2, miała 3 latka, więc też nie można było zostawić ją z bratem, który miał lat 10 na przykład. Więc też trzeba było kombinować, żeby oni jechały z nami na przykład. Wiele razy na przykład prosiłam rodziców, czy mogę zabrać córkę, właśnie, że będzie darmowa godzina na przykład animacyjna, bądź inna jakaś tam gratysik ode mnie, bo nie było I co, z kim dzieci zostawić. nie protestowały, chętnie jeździły z tobą? Moje dzieciaki bardzo lubiły moje imprezy. Był taki okres, że Oliwier, mój średni syn, pomagał mi. On jest też taki dusza artysty, on też jest taki trochę jak mama, że lubi Tutaj, być tak? w centrum. Tak, lubi być w centrum zainteresowania i właśnie tylko tam będzie koniec drogi, nie? Więc tam no, tu będzie to jezioro, Aha. tam są takie parkingi. A, to zawrócimy. Będziemy sobie tutaj krążyć w okolicy. O, tu jak fajnie. Tak, to jest park, nie? To jest do wynajęcia, czy to... No, są te domki, te parki, rozrywki, nie rozrywki, takie letnisko. Takie, okej. Bungalowe, to Fajne. takie domki. No, bardzo fajne. Pracowałam tu kiedyś. No, także tak. Żeby mówiłam o tych dzieciakach. Mamy parking, dobra. No, to Jeszcze podjedziemy kawałek dalej. tam jest naleśnikarnia, bardzo fajnie, bo się kiedyś chciał z synem przyjechać, mega naleśniki dla dzieci. Pan and Cook House, czy coś takiego. Tak jest. Mhm. No, u mnie z tym Leosiem to tak ciężko jest, bo na przykład wczoraj tak, nie wiem, czy widzowie wiedzą, czy tobie chyba mówiłem też to. Mi na pewno. No, my mamy synka 5-letniego, ale ma autyzm. I on jest taki bardzo wymagający, to potrzebuje uwagi, też no, ma teraz 5 lat i do tej pory jeszcze nie mówi, więc ta komunikacja z nim jest dosyć utrudniona. I tak wczoraj właśnie opowiadałem ci, nie skończyłem tej historii. Byliśmy na placu zabaw. No i on oczywiście uwielbia huśtawkę, więc huśtał dobre 15-20 minut. Co my sobie chyba staniemy tutaj. Tak nie wiem, czy w tą stronę, czy może w drugą. Zaraz zobaczę, jak w kamerze będzie lepiej wyglądało. Czy lepiej pod słońce, czy Ze słońcem. ze słońcem. To na chwilę.
chyba jednak. A jeszcze się obrócimy. Bo słoneczko jest z tamtej, więc może... Więc może tak. Sobie teraz widzowie mój ryj z bliska zobaczą, ale to nic, dobra. Chyba na chwilę możemy sobie tak tutaj przycupnąć, a później gdzieś jeszcze sobie podjedziemy, tak żeby nie było cały czas w jednym miejscu. No. I tu jest to jezioro, tak? Tak, to jest jezioro. No. Okej. Ona jest fajna, ona jest normalnie do kąpieli, nie? Dlatego się to ludzie normalnie kąpią. No dzisiaj trochę chłodno. No nie. Mimo, że ładna, słoneczna pogoda to... No i wracając do właśnie mojego lona, tak wczoraj właśnie byliśmy na tym placu zabaw, była mama z 3 dzieci. I tak właśnie z moją Kingą rozmawialiśmy, że kurczę, no ta 3 dzieci wymaga mniej uwagi niż nasz jeden leon. No po prostu to jest chodząca bomba atomowa. On non-stop coś chce, więc tak, no. Tak to jest. No ale trzeba sobie jakoś radzić, tak? Jasne, że tak. Każdy dzieciak jest inny. A no i właśnie, mieliśmy taką historię, też ci nie skończyłem. Huśtawce. Tak, właśnie. On się huśtał, ale przyszły na plac zabaw inne dzieci, więc mówimy mu, dobra, chodź, Pójdziemy inne dalej. dzieci chcą się też pobawić. No oczywiście tam już prawie się rozpłakał, bo jemu ciężko to przeboleć, że musi się z czymś rozstać, co powiedzmy lubi, tak? No ale dobra, poszliśmy tam obok, to jest taka górka, zjeżdżalnia i tak dalej, tam się bawił i w pewnym momencie już te dzieci weszły na tą huśtawkę. To była taka huśtawka, taki duży okrąg z taką te siatką pajączki. i tam 2-3 osoby mogły nawet siąść. No i tam się te dzieci bujają, a on w pewnym momencie zaczął tam biec. Ojej. I podbiegł pod tą huśtawkę, ta huśtawka go tak O, pak. jest. I ja tylko widziałem jego wyraz twarzy tak i pak do tyłu. A zemdlał? Nie zemdlał. Na szczęście, szczęście w nieszczęściu, bo to jeszcze nie wiadomo, czy ten ząb mu wypadnie, czy nie. W każdym razie nic nie ma rozciętego. Okay. Nawet mu się usta nie rozcięły, wargi, tylko ma jedynkę, tak trochę mu się cofnęła i tak delikatnie mu... jeszcze mleczaki, nie? Tak, i ta jedynka tak mu troszeczkę jakby zwisa ze 2 mm. Także trochę krwi było, ale to dlatego, że mu się dziąsło też uszkodziło, jak po prostu dostał. Ja po prostu tak sądzę, że mu ta jedynka za parę dni po prostu chyba wyleci. No dobrze, bo że ona już tak troszkę się obniżyła. Zadzwoniliśmy od razu do tego takiego... dentystycznego spód? Nie, do normalnego takiego koło nas, ale powiedzieli, żeby zadzwonić tam do tego dentystycznego, to gdzieś w centrum gdzieś tam podobno. Ale powiedzieli, że jeżeli są to mleczaki i dziecko jest okej, że nie ma żadnej gorączki, temperatury, że nie ma jakiegoś krwotoku, no to nie trzeba jechać. Dobrze, że zadzwoniliście, bo oni mają to zgłoszenie, tak? Tak, że w razie coś czego tak. Ale nie, dzisiaj już jest okej, je normalnie, tylko że tak powiedzmy, on jest w ogóle wielkim fanem kanapek, więc mu te kanapki muszę tak na takie mniejsze i sobie drugą stroną je, także no. Rozwiązane. No, dobrze, że w nos nie dostał, że nie dostał w oko, także już dobrze, że w tego zęba i tak będzie do wymiany, a przynajmniej się nauczy, że 100 razy mu mówiliśmy, żeby nie... No, takie mam pytania, nawet możesz sobie zerknąć, jakbyś widziała. A to moje takie, no, zapasowe. Dobrze. No właśnie, a jak twój proces wychowywania dzieci w ogóle w Holandii? No bo tak wiesz, przyjechałaś do Holandii, za chwilę zaszłaś w ciążę i tu jest jakby no troszeczkę inaczej się wychowuje dzieci niż w Polsce. Przynajmniej ja byłem inaczej wychowywany niż widzę, jak się tutaj wychowuje dzieci. Bo wiesz, w Polsce mama, która urodzi, jest długo na tym urlopie macierzyńskim, a tutaj praktycznie parę tygodni i dziecko już się oddaje do jakiegoś tam żłobka czy do jakiejś opieki i tak naprawdę wraca się z powrotem do pracy. Jak w ogóle ty się sobie z tym na początku poradziłaś? Wiesz co, właśnie tu jest ten pies pogrzebany, że ja byłam bardzo młoda. Ja to po prostu, dla mnie nie miałam porównania, bo żadna moja koleżanka nie miała wcześniej dzieci. Okay. I więc ja nie przysiągłam tymi zwyczajami polskimi, no bo nie miałam kiedy. Ale oczywiście było tak, że w Holandii ja brałam tak, jak w Holandii bierze, czyli jak szczepienia, no to ja po prostu szłam na szczepienia. Jak lekarz mówiła, że mam dziecku podawać to tak robiłam. Bo
te 15 lat temu nie było tak Facebooka, nie było tak tego social media, tam nie było tych mądrych mam w internecie, więc ja miałam taką... Facebooka to chyba początki wtedy były. No ja nie miałam, ja miałam naszą klasę i wtedy był kurnik, to się grało na kurniku w karty. Naszą klasę pamiętam, no. Tak, więc to są te czasy. Mamą rozmawiałam na Skype'a i faktycznie, jak mama przyjeżdża, czy moja teściowa, no to czapeczkę trzeba było założyć. Jak dziecko może leżeć na wózeczku bez skarpetek? No musi być przykryte. No jak ta pieluszka tatuowa? No przecież zasłoń to, żeby tam mucha jej nie wchodziła do tego wózeczka. I dużo się różniło, na pewno dużo się różniło, tylko że właśnie jak moi rodzice, czy tam moja teściowie przyjeżdżali na tydzień czasu do nas, to ja się zgadzałam na tym, co oni tam do mnie mówią. Przytakiwałam, ale oni podjeżdżali, a ja i tak robiłam tak, jak mi tutaj uczyli mnie tutaj, tak? Ja miałam też duże wsparcie, właśnie miałam tutaj siostrę, zawsze miałam tutaj siostrę, więc ona jest pielęgniarką, ona mi też dużo pomagała. Ale to jednak też nie miała swojego dziecka wówczas. Ja byłam pierwsza w naszej rodzinie, więc to wszystko takie było... Wszystko metodą prób tak. i błędów musiałaś na I oczywiście- żywym organizmie, że tak powiem, Tak, ja na przykład przeświadczyć. bardzo wiem, że skrzywdziłam swojego właśnie najstarszego syna, bo długo dawałam mu na przykład kaszkę. Przez to ma teraz bardzo słabe zęby, miał ząbki, robiliśmy mu ozonoterapię w Polsce. Ja Bo... przepraszam, że tak dłubię tutaj przy tej kamerze, ale chcę jeszcze dopilnować paru rzeczy, o których mogłem zapomnieć. Także no, wiadomo, że wszyscy popełniamy błędy rodzicielskie. Przy drugim dziecku już było inaczej, przy trzecim dziecku było jeszcze inaczej. Ale tak, Szymek mój na przykład spał ze mną bardzo w jego łóżku, bo ja nie wyobrażałam sobie, jak mogę moje syneczka odłożyć. Tym bardziej, że mąż pracował wówczas na nocki, więc to było takie, że ja byłam tylko z nim w nocy. Od 19 mąż wychodził do pracy i my byliśmy sami, więc potem cały dzień też byliśmy sami, bo on odsypiał znowu. Także ja z Szymkiem mam taką mocną więź, nie do przebicia tak naprawdę. No i potem już z Olim, jak się Oli mój urodził 4 lata później, bo ja mam tak co 4 lata dzieci. Okay. Więc to jest takie, ja uważam, że to jest takie dla mnie... Czy jest systematyczność pewnie? Tak, wiesz dlaczego? Ja uważam, że to było mega dla nas, bo dziecko jedno to starsze szło do szkoły, a ja z młodszym zostawałam w domu, bo to 4-latka, tak, więc do szkoły. A ja z tym właśnie młodszym, z noworodkiem zostawałam sobie w domu. I tak, tutaj właśnie dzieciaczki bardzo szybko, ja na szczęście nie miałam tego przymusu, że właśnie dzieciaki ci nasi musiały iść do żłobka czy do obfangu, bo no, mąż pracował na nocki, więc ja wróciłam po roku do pracy po Szymonie, ale pracowałam na pół etatu na Florze Holland, więc tam od 6 do tej 12 maksymalnie. Słyszałem dużo o tym miejscu, ale nigdy tam nie byłem. Podobno taki Mordor trochę, jak to mawiają. Znaczy Mordor, no takie ogromne miejsce pracy. Tak. I właśnie chyba głównie obcokrajowcy tam pracują, prawda? Wiesz co, powiem ci szczerze, że ja znowu mam to, że ja miałam szczęście, że ja spotkałam tam takich ludzi, jakich spotkałam, bo tak, tam jest... A to tak wszędzie chyba jest, że to też zależy, na kogo się po prostu ja trafiłam na bardzo fajną team leaderkę, która była de facto Polką, ale ona mnie w tym całym zaopiekowała się mną. Tam i ja się taka... Ja miałam naprawdę szczęście do ludzi, zawsze mam. Mnie spotykają naprawdę cudowni ludzie i ona właśnie też się tak mną troszeczkę opiekowała. Ona mi nawet powiedziała, wtedy pamiętam, bo ja jestem osobą, która nie nadaje się do pracy na akord. Ja jestem zbyt wolna, za dużo gadam i nie nadaje się. Nie potrafię robić takich zadań, że ja mam coś szybko zrobić, bo to ma być szybko zrobione. Ja nie umiem takiego. Mnie presja czasu w drugą stronę i jeszcze wolniej robię. No i właśnie pracowałam u niej w zespole, tego nie było, ale był jeden taki właśnie alkament, że musiałam znać język holenderski, bo byłam jedyną Polką z nią. Jak w ogóle twój proces nauki holenderskiego wyglądał? Ja się nauczyłam właśnie tam, wiesz, na Florze. Na Florze nauczyłam się gadać. Ja tam musiałam umieć powiedzieć i zrozumieć, co one mi mówią. Więc ja mówię do tej pory, nie poprawiam, nie składnie, ale dużo gadam, bo właśnie oni mnie tego nauczyli, że ty masz gadać. No nie bój się, Kaśka, po Nieważne prostu jak, ale masz gadać. Tak. A że ja umiem gadać, lubię gadać, no to mi po prostu klikło. I oni mi nauczyli, ale oczywiście chodziłam właśnie do Klaudii Cękali do szkoły. Chodziłam też tam właśnie z Flory mieliśmy też szkołę, że tam też była nauka języka. Ze szkoły od moich dzieci też był taki program dla rodziców obcokrajowych. Więc no z każdej strony łyknęłam, no i oprócz tego właśnie animacje, tak? Czyli rozmowy z dziećmi też mi dużo dały. Dziś powiem, załatwię sobie wszystko, może nie wszystko napiszę,
ale na szczęście są takie pomoce już, że No to już dziś to już... nie tłumaczę, na tak. chat GPT w zasadzie Jezu, przecież... wszystko za tak. ciebie zrobi. Wystarczy mu nawet zdjęcie jakiegoś dokumentu Jasne. wstawić, tylko bo to niektórzy na tym Nie. pieniądze zarabiają. Tak, no. Nie, no tak śmieję się, ale nie, no naprawdę jest dużo narzędzi, które Pewnie. ułatwiają życie. My do Hiszpanii czy gdziekolwiek na wakacje jedziemy, to też przecież tego języka nie znamy, a wszystko załatwimy, tak? Bo Dokładnie. właśnie translatorzy, te czaty nasze z inteligentnymi przyjaciółmi. To nawet z tym czatem GPT można go poprosić, żeby na przykład, jeżeli chcesz Zadzwonił. porozmawiać z kimś, kto gada po chińsku, to mówisz mu, że to, co on usłyszy po polsku, żeby tłumaczył na chiński, a Tak. to, co usłyszy po chińsku, żeby ci tłumaczył na polski. Ja powiem ci, że aż tak mocno w tym wszystkim nie jestem, bo ja mam tylko tą podstawową wersję darmową. Ja też. Miałem przez miesiąc tą płatną, ale to tylko dłuższy limit był takich rozmów Aha. jakby z czatem GPT, rozmów słownych, Tak, tak, tak. nie tekstowych. Ale tak poza tym zrezygnowałem, bo zresztą tak z ciekawości bardziej wziąłem, żeby zobaczyć, czy jakieś inne są funkcje, czy może jakieś takie wow, fajne to będzie, ale nie. Bez szału. Tak, bez szału. Miałem taki fajny etap, że nie wiem, z pół roku temu tak mocno w to wszedłem, interesowałem się, sprawdzałem możliwości tego czata GPT, ale teraz już praktycznie coraz mniej z tego korzystam. No tak. No. Aczkolwiek czasami proszę go na przykład o pomoc, żeby skrypt do jakiegoś odcinka mi zrobił, Okej. czy o jakieś sprawy na przykład prawno-techniczne czasami zapytam, więc no... Potrzebnie. Jemu jest to łatwiej wyszukać w internecie niż mnie, poświęcać czasu, żeby szukać coś, nie wiem, pół godziny czy godzinę Tak. w Google. Ale a pomyśl, u jak niego kiedyś chodziło się do biblioteki. No, Nie wiem, który jesteś rocznik, ale ja jestem pamiętam... 85. Ojej, to jednak jesteś trochę starszy. No, No a to też chodziły do biblioteki, tak? Tak, jak, I ja pamiętam, że ja tam pisałam wypracowania, prezentacje, a teraz choroba. Wystarczy mieć telefon. no, wszystko prosto. Teraz całą wiedzę świata i wszechświata mamy tak naprawdę w kieszeni, bo mamy te telefon. smartfony. Tak jest. Dzieci urodziłaś, wracając do tematu dzieci, dzieci urodziłaś w Holandii. Tak. Ale czy starasz się jakieś takie polskie tradycje, elementy polskiej kultury wplatać w ich życie, w ich wychowanie tutaj w Holandii? Ja ogólnie jestem bardzo rodzinna. Okay. Ja pochodzę z dużej rodziny, nas było w domu 7, jestem najmłodszą córką, więc ja ogólnie ja dużo z domu wyniosłam tradycji i dużo tradycji jest w naszym domu. Tak naprawdę nawet jak przyjeżdża nas na Boże Narodzenie, to u mnie w domu nie różni się ono dużo A od na tego... Boże Narodzenie do Polski się czy spędzacie je tutaj? Zazwyczaj, bo ja mam tu dużo rodziny, wiesz? Okay. Ja mam tutaj 2 siostry, brata, mój mąż ma kuzyna z rodziną, kuzynkę z rodziną, więc u nas to jest wręcz problem, do kogo pojedziemy. Okay. A jeszcze to mamy... u mnie właśnie odwrotnie. No właśnie, tak mają większość osób. No, prawda. A my mamy wręcz problem, do kogo pojedziemy, tym bardziej, że my też przyjaciół tutaj, którymi traktujemy jak rodzinę. Czy naszych sąsiadów właśnie, czy właśnie koleżankę z Rotterdamu. No, bardzo dużo mamy takich właśnie osób jak rodzina. Fajnie, bo ty widzę, że w swoim życiu jakby zrobiłaś transplantację twojej polskich korzeni, Tak. twojego polskiego stylu życia tutaj do Holandii i ten przeszczep się przyjął i to bardzo fajnie u ciebie funkcjonuje. Także naprawdę takie te różnice kulturowe między Polską a Holandią w twoim przypadku naprawdę się zatarły. No i jedyną różnicą jest tak naprawdę język, ale... Tak, ale nawet jak rozmawiasz z moimi dziećmi, to nie słyszysz u nich akcentu holenderskiego. Mówią perfekcyjnie po polsku, piszą, czytają. Oliwier, mój średni syn, brał udział Szymon brał udział w dyktancie polskim. De facto nie przeszedł dalej, ale brał udział. Obaj są bardzo inteligentni. Julia zaczęła dopiero teraz się uczyć, więc jeszcze zobaczymy. Ale też jest bardzo zdolną dziewczynką. A chłopaki moje czytają, piszą. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Do jakiejś polskiej szkoły tutaj chodzili? Tak, chodzili obaj do szkoły właśnie od Sylwii Korman, do polskiej szkoły w Holandii. Oprócz tego chodzą też do szkoły przy kościele. Chodzili obaj. Teraz Julia jeszcze chodzi. Więc... Czy to było tak oprócz normalnej szkoły holenderskiej, jako takie dodatkowe zajęcia, tak? Ale nigdy nie było tej presji, że ty masz się uczyć. Oni chcieli. My mamy też rodzinę dużo w Polsce, bo ja mam dużą rodzinę, więc tam są kuzyni. Oni mają z nimi czaty na WhatsAppach. I
ci kuzyni, mimo tego, że spędzają z tobą bardzo mało czasu, bo ja zawsze do Polski jeżdżę na tydzień ekstra przed moim mężem i zbieram wszystkich kuzynów, czyli wszystkich takie mojego rodzeństwa i wszyscy razem spędzamy tydzień u moich rodziców. O, super. Więc to jestem taką ciocią na ten tydzień, że oni wszyscy przyjeżdżają do nas, do babci i Już się nie mogą doczekać, kiedy wy ich tam tak, i to jest taki zabierzecie. właśnie przedział właśnie od mój Szymek jest najstarszy, a najmłodszy dzieciak, który z nami jest, to właśnie Julia. Więc, 8, tak? Tak, 8, więc mamy ich 6, czasem 7, bo jeszcze mamy tutaj w Holandii jednego kuzyna, często też jest w Polsce, jak my jesteśmy. Także no to jest taka właśnie też, staram się, żeby oni też mieli tą bliskość z tą rodziną w Polsce, żeby nie było tak, że oni pojadą do Polski i powiedzą do babci, że oni chcą chleb z kasem, bo nie wiedzą, jak urodzić jakiś ser. A właśnie, czy miałeś taki moment, że dzieci mieszały te języki? Czy Chłopcy nie mieszają w ogóle, nigdy nie mieszali. Julia miesza. zdarza jej się, tak? Zdarza jej się, ale to też myślę, że to jest trochę moja wina, bo chłopcom czytałam bardzo dużo. Oni mieli czytane bardzo dużo. Szymon to po prostu miał czytane codziennie, bo byłam z nim w domu. No tata spał mąż, tak, więc musiało być cisza, więc nie było bajek telewizji, że nie było kiedyś tak, prawda? Więc ja mu dużo czytałam. Oliwierowi też, tylko że już mniej, a Julii najmniej czytam, więc ja widzę, że u niej ten zasób słownictwa jest Troszkę mniejszy. uboższy. Że czasem brakuje jej wyrazu, jak powiedzieć, i wtedy wciska holendersku. Jakiś. Ale to też nie jest jakiś taki, że o Boże, Julia, jak ty mówisz, tylko po prostu czasem jej czegoś tam zabraknie. Ale nawet jak zapytałbyś się, czy by chcieli do Polski wrócić chłopcy, czy Julia, no to Julia to jest dziecko, to wiesz, to też nie może nic Tak, też nie wszystko rozumie. Tak, ale chłopaki na przykład mówią wprost, że nie, że jednak znają też właśnie niektórzy, że mają tych kuzynów, wiedzą, jaki jest system szkolnictwa w Polsce, bo oni tam też rozmawiają o szkołach, o ocenach, więc też wiedzą właśnie, teraz już dobra prac domowych nie ma. Czy tak można powiedzieć, że między sobą jakby Tak. No, opisują też, doświadczenia, porównują różne Nawet to, że ten tydzień spędzają ze sobą u tej babci, dobra, też grają, bo to wiadomo, że grają w tych telefonach, ale no też ja im zabieram te telefony, więc muszą teraz ze sobą spędzać czas normalnie. A czy powiedz mi, czy twoi synowie mówili ci, czy nie wiem, może przez przypadek usłyszałaś właśnie o takich różnicach, które oni sami zauważyli? Było coś takiego? Ale chodzi o szkolnictwo, Ogólnie, pomiędzy nimi a tymi właśnie kuzynami z Polski. Czy oni zauważyli jakieś takie różnice, nie wiem, czy w wychowaniu, czy właśnie w systemie edukacji, czy generalnie w takim otaczającym nas świecie? Wiesz, to na pewno to, że moje dzieci, my mamy takie swoje tradycje rodziny i oni na przykład, bo tego na przykład, mama wie, że tego oni nie robią. My mamy na przykład takie coś, że my przed pójściem spać, ja z nimi wszystkimi do pokoju jednego z nich idę i mamy takie pół godziny, nawet do godziny. Siedzimy, rozmawiamy. Często jest, że idziecie teraz czytać książkę 15 minut każdy z was, a potem jeszcze mówimy razem pacierz i idziemy spać. I to jest taka nasza tradycja i to jest od zawsze. No, u ich kuzynów tego na przykład nie ma. I to zauważyli, że tam po prostu idą spać. Nie ma tego posiedzenia z ciotkami, czy tam, bo nawet jak ja z nimi tam jestem w Polsce, z nimi wszystkimi, to i tak oni mają ze mną spędzić ten czas. Nie ma boli, mimo że boli. I to są właśnie rozmowy o wszystkim. Wtedy tam rozmawiamy o tym, jak wam minął dzień, co robiliście, co dzisiaj się wydarzyło fajnego, co wydarzyło się złego. Ja na przykład mówię, co ja robiłam dzisiaj w pracy. Więc to jest takie... No to jest ważny moment, bo to tak buduje więź, tak, dokładnie. Ale też jest takim podsumowaniem dnia, taką refleksją, co się zrobiło fajnego, co się zrobiło mniej fajnego, co nas ciekawego spotkało. Więc to tak fajnie, bo później podczas snu to w głowie jakoś tam się układa i a tym bardziej, że wiesz, no, czasem też jest tak, mamy wszyscy swoje nerwy. Czasem jest tak, że ja krzyczę na przykład w ciągu dnia. I potem ja mam ten moment, żeby z nimi porozmawiać, dlaczego tak się wydarzyło? Co się wydarzyło, że wy mnie zdenerwowaliście, że na was krzyknęłam i dlaczego to we mnie się zdenerwowali? Dlaczego się zdenerwowałam? Bo każdy z nas ma prawo do tych złych emocji również. Oni nieraz też to na mnie źli. I to też prawda. mi na przykład zaraz burkną albo coś tam mi burkną. No i też i mówię, że jak ja się z tym czułam. Więc to jest taki nasz moment, do którego nie wpuszczamy na przykład taty. Tata przychodzi później do nich. No, A powiedz mi, czy dzięki właśnie temu
szkoleniu, kursowi z animacji. Czy dowiedziałaś się czegoś nowego, nowych technik nabyłaś? Jak właśnie operować z dziećmi, że tak powiem? Tak, wiesz w ten co, sposób. tam również, wiadomo, że tam jest... Jak w ogóle takie szkolenie wygląda? no Czy właśnie. tam kurs? On był podzielony na bloki. One są zawsze podzielone na bloki, że są właśnie te takie normalnie, że coś robimy, coś przedstawione są zabawy, wykonujemy je wszyscy razem się bawimy, ale są też to właśnie mentalne, czyli na temat rozmowy, jak podejść do dziecka, które widzisz, że tam stoi gdzieś tam w kąciku i nie chce się bawić. No tak, no bo też każde dziecko jest Tak. naprawdę inne. I No. kim my tam jesteśmy? Czy my jesteśmy opiekunami, czy jesteśmy osobami do zabawy? To też jest takie, że my... A, bo jest też jakiś taki podział, tak? Tak. Okej. Animator nie jest od tego, żeby wszystkich dzieci pilnować i zganiać do siebie, bo to nie nasza rola. Jeżeli dziecko nie chce do nas podejść, no to na siłę go nie ściągniemy, Dokładnie. tak? A przez to, że się skupimy na tym jednym, to te 5 innych można odejść, tak? Ja to doskonale rozumiem, bo na przykład sam z własnego doświadczenia wiem, że ja zawsze byłem takim dzieckiem, które Obserwatorem. stało z boku i wolało obserwować, jak inne dzieci się Pewnie. bawią. Ale to też masz do tego prawo. I też mój mają. Leon jest, z tego co już zauważyłem, dokładnie taki sam. I ma do tego prawo. I te dzieciaki też są super. W ogóle nie ma złych dzieci, nie ma... Są tylko kiepscy rodzice, ale dzieci są wszystkie fajne, wszystkie cudowne. Każdy z nich jest szczery do bólu. Dokładnie. Ja uważam, że właśnie, że praca z dziećmi jest na tyle fajna, że ja wiem, że jak będzie coś nie tak, to ten mały szkrab mi o tym powie. A osoba dorosła to będziesz praca, będzie do ciebie się uśmiechała, a za plecami na tobie może powiedzieć coś złego, prawda? Więc no dzieciak tego nie zrobi. Tak, one jeszcze nie mają aż takiej świadomości, że Tak, nie mają. albo że ktoś chce je oszukać, albo że ktoś coś chce im zrobić. Raczej jest ta ufność, to zaangażowanie w zabawę też. Także Bardzo no, fajnie jest, jak fajne. dzieciaki są przygotowane na tą animację ze mną, czyli po prostu wiedzą, przyjdzie do was ktoś i będzie się z wami bawił. I one są do tego przygotowywane i one wiedzą, aha, będzie się to działo. Bo czasem, no właśnie, dzieci są różne, czasem po prostu się boją, tak? To jest dla nich coś nowego, coś innego. A jeśli przyjdzie ktoś, a ja jestem osobą, no właśnie, jestem też taką osobą głośną. Ja robię wokół siebie szum. I też nie każdemu dziecku może to odpowiadać, nie? Nie, absolutnie. Temu właśnie też nauczyłam się też doświadczenia, że jak proszę rodziców, żeby napisali mi, czy są dzieci, które mają na przykład nadwrażliwość na słuch. Czyli już wiem, że okej, muzyka musi być cisza, ja nie mogę krzyczeć. Bądź właśnie, czy są dzieci autystyczne, bo takie oczywiście są wszędzie. Oczywiście. Tak? Coraz więcej dzieci, które mają jakieś zaburzenia. No właśnie, mnie też się wydaje, że na przykład jak ja byłem wychowywany w dzieciństwie, o autyzmie się nie mówiło praktycznie nic. Ale były też, tak? Więc one też... A to nie wiem, może ja mam jakiegoś niezdiagnozowanego Aspergera, czy cholera wie, jak to się tam się nazywało. Kto wie, bo ja też byłem takim, mówię, dzieckiem takim troszeczkę odludkiem. Mało miałem znajomych. Zawsze tak bardziej moją uwagę skupiał dziadek, z nim tam się bawiłem. Mój najlepszy przyjaciel, można powiedzieć. A takich rówieśników mało miałem jako takich, wiesz, do zabawy, do spędzania czasu. No i Dopiero się to jakoś tam później zmieniło, jak już praktycznie byłem nastolatkiem. To taki, można powiedzieć, że taki odwrót o 180 stopni. tak? No, No to też ciekawe. no, to taki przełom był wtedy, ale tak to no nie. Też fajnie, ciekawie właśnie, widzisz. No to ja właśnie byłam tą osobą, która nie lubiła być sama. No, ja miałam dużo rodzeństwa, więc w domu zawsze No tak, nas to było siłą dużo. rzeczy, tak, zawsze coś się działo. A ja jestem znowu jedynak i jestem przyzwyczajony do ciszy, spokoju i... To nie, mnie w ogóle cisza męczy. Tak? Przecież dzisiaj już mogę powiedzieć wprost, że na przykład jak ja sprzątam, czy coś robię w domu, to ja nie potrzebuję muzyki. Ja uwielbiam tą ciszę w tym momencie. Ale wiesz, teraz jestem już przebodźcowana. Praca, dom, dzieci, to wszystko to jest człowiek przebodźcowane, tego. że ja potrzebuję tego wyciszenia, że nieraz nawet jak mąż, on coś robi w kuchni, sprząta, gotuje i włącza sobie muzykę, to mnie aż to wkurza i idę. No ja też mam ja to jeszcze mam mniejszy limit właśnie tego przebodźcowania. U mnie to wystarczy, że nie wiem, Leon coś tam jęczy, krzyczy i tak dalej. Ma zły To dzień? mi jakoś znaczy, nie, to jest standard. Okej. Bo on po prostu... Dzieci autystyczne mają inny układ nerwowy. I on zamiast mówić, on wydaje z siebie różne dźwięki jakieś. Okej. Albo po swojemu coś tam mówi, jakieś di, da i tak dalej. Tylko, że on to potrafi tak przez 15 minut non stop. Okej.
No i Więc też już, wiesz, głowa pęka, bo on ciągle te dźwięki jakieś z siebie wydaje, dodatkowo jeszcze skacze, albo na piłce, albo po mnie skacze i no tak, jest to w pewnym momencie już czaszka mi dymi i no, a tu nie ma przerwy. No wierzę, że może to też faktycznie być męczące. Ale to już się przyzwyczaiłem do tego, już nad jakoś za bardzo momentami nie zwracam uwagi. Ale też się zdarzają takie momenty, że już Pewnie, że tak. mam dosyć. Dlatego fajnie mieć coś, co właśnie cię odpręża. Czy to jest właśnie słuchanie muzyki, czy to jest pójście na siłownię, na bieganie, na spacer. Tak, żeby troszeczkę odreagować Tak. w coś innego. No. No ja mam układanie w szafie. O. Widzisz, Jak jest za dużo wszystkiego, wyrzucam z Dawno szafy. tego nie robiłeś, dałaś mi dobry ten pomysł na jakiś dzień. Dobra, ja teraz popatrzę na te pytania, które sobie tutaj przygotowywałem. Mhm. Właśnie, wspominałaś o tej depresji poporodowej. Mhm. Jak sobie z nią poradziłaś i czy poradziłaś sobie z nią dzięki właśnie tej animacji? Mhm. Czy to był jakiś, powiedzmy, element tej Terapii. procesu terapii? Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim pogodziłam się z nią. Wiesz, to ja ją po prostu przyjęłam, że okej, mam problem. I to się ten problem pojawił dopiero przy trzecim dziecku, Wiesz tak? co, bo ona była tym takim moją... wiesz, jak ma się 2 synów i bardzo, bardzo, bardzo chce się mieć córkę. I ona w końcu jest dzieckiem, które była bardzo wymagającym dzieckiem. Ona była poczliwa, rozdarta, niemiłosiernie. I ja uważam, że nikt inny, tylko ja mógł się nią zajmować. Przecież to jest moje dziecko, moja Julianka. I no to zmęczenie, przebodźcowanie, jeszcze niezrozumienie, bo przecież nikt mnie nie rozumie. Przecież ja muszę w nocy wstać, jak ona śpi, żeby wstać i wyprasować ubrania. Przecież to jest logiczne, że ja to muszę zrobić. Ale nie, to nie było logiczne, to nie było mądre. Ja się potrafiłam... nie przybieraj, tylko cały dzień w piżamie chodzić, no bo po co? Przecież ja za chwilę będę ją karmiła, zaraz się z nią położę. Więc no to było takie za dużo wszystkiego. No i musiałam do pracy wrócić i ja się nie dawałam, bo ja wpadałam w histerię, jak myślałam tylko, że ja muszę dziecko swoje zostawić. I pójść do pracy. No i poszłam do house artsa wtedy i powiedziałam właśnie, że ja wtedy poszłam po coś całkiem innego. I ja się jej rozbeczałam w gabinecie. A ona do mnie powiedziała, że a może byś chciała z kimś porozmawiać. I tak się zaczęło. No i właśnie znowu trafiłam na cudowną kobietę, która właśnie mi naprawdę pomogła. Ona ze mną wychodziła na spacery, bo ja z Julią nawet nie wychodziłam na spacery, bo Julia była rozdarta. Okej. I to niemiłosiernie. W wózku było źle, na rękach było źle, ona bez przerwy darła się. I ja po prostu bałam się, bo ja ją cały czas na rękach nosiłam. I ona zaczęła ze mną na spacery wychodzić. I to tak powiem ci szczerze, że no ona mi tak wyciszyła. No i potem właśnie powiedziała, dobra, Julia teraz niech będzie z tatą, a ty idź z chłopcami. I to tak to się zaczęło. Jakoś to poszło już, tak? I poszło, bo ja wiesz, no z chłopcami mam strasznie też więź taką mocną, więc czas z nimi był dla mnie też błogi. I taka się czułam już spełniona, że okej, Julka jest z tatą, śpią na przykład, a ja jestem z nimi, którzy mnie też potrzebują. I Dokładnie. którymi się po prostu, wiesz... Czyli że nie tylko musisz się skupić na córce, tylko Tak. na synach również, tak? Tak, i synowie moi właśnie, a szczególnie Szymon, on ma taką spokój w sobie. On ma takie wyciszenie, on jest taki... Mamo, nie przejmuj się. I taki jest, no, cudownym dzieciakiem. I w którym momencie tego etapu terapii pojawiła się właśnie animacja? I tak po pół roku. Tak? Nawet trochę więcej. Czyli takie, można powiedzieć, że ta animacja była troszeczkę takim odciągnięciem uwagi od... Tak, od już wszystkiego. To już animacja, a potem jak już zobaczyłam, że w tym się fajnie czuję i wracam do domu i jest cudownie i zaczęłam szukanie na internecie nowych gadżetów, nowych zabaw, to mnie zaczęło wkręcać, jarać i mówię, Boże, mega. Fajnie, I to właśnie takie odwrócenie uwagi tak. po prostu z problemów na coś fajnego, pozytywnego i dającego frajdę. Tak, i właśnie ta Klaudia tutaj w tym momencie, ona się pojawiła w moim życiu też nie wiadomo skąd tak naprawdę. I ona mówi, Tak no musiało to... być widocznie. Tak musiało być. I ona mi zaufała, bo przecież ja byłam osobą jej tak naprawdę nieznaną, więc ja tam byłam zwykłą mamuśką, która przyprowadziła dziecko na zajęcia do niej. Więc ja tam byłam, no, i gówniarą, tak, bo ja mam 20 parę lat, więc
No tak, no. Zaufała mi bardzo i ja jestem do tej pory jej bardzo wdzięczna. Uważam, że jest cudowną osobą i która właśnie potrafi zobaczyć w ludziach te dobre ich strony. Powiedz mi, jak wygląda na przykład impreza, gdzie są dzieci z różnych kultur, z różnymi językami? Czy rola animatora też polega na tym, żeby te dzieci jakoś zjednać ze sobą? Dzieci, które wiadomo, nie znają się, pierwszy raz powiedzmy na oczy się widzą. Jak sprawić, żeby te dzieci jakoś ze sobą zaczęły działać, bawić się? Dobra, a mówimy teraz o dużych imprezach, nie mówimy o urodzinach, prawda? O to chodzi. Na urodzinach podejrzewam, że są dzieci raczej, które się znają. Zazwyczaj tak. Wiesz To co? powiedzmy może na większych imprezach. No i tu robi muzyka największą rolę. Okay. Powiem ci, że i muzyka, i głos, i wystarczy tak naprawdę, bo to jest przepis na sukces z zabawą z dziećmi jest to, żeby do nich dotrzeć. Znaleźć ten punkt zaczepienia i jak oni ci już zaufają, to oni potem pójdą z tobą. Okay. Holenderskie dzieciaki, te, które mamy tutaj. Czyli najważniejszy jest ten pierwszy krok, tak zwany. To twoje pierwsze, jak oni cię polubią, jak ci zaufają, to potem kliknie. Potem idzie, wiadomo, że nie wszystkie się będą z tobą bawić. Ale holenderskie też, tutaj jest też na tyle fajnie, że dzieci z Holandii mają Kinder for Kinder. To są ten zespół dziecięcy, coś takiego jak Arka Noego kiedyś w Polsce była. Że była. Oni robią co rusz piosenki. Jak jest tydzień książki, to jest piosenka. Jak jest Dzień Króla, to jest piosenka. I te dzieciaki w szkołach uczą się tych układów tanecznych. Więc coś tak jak właśnie jak Arka Noego, to tam wiecie, to Agugu było i taki duży, taki mały. My też to wszyscy umieliśmy. I tutaj jest tu jest to samo. Więc ty im to włączysz i oni już sami idą tańczyć. Bo oni to znają, a jeszcze jak wybiorę sobie jakieś tam dzieciaczki na scenę, to oni się czują ważni. I potem bawimy się w coś innego i też ich wybieram, bo to też każdy z nas chce być ważny, zauważony. Pewnie, że tak. A jeszcze jak ty powiesz, jesteś super, zrobiłaś to mega, to każdy, i dorosły, i dziecko lubi być komplementowany. A ja zawsze staram się te dzieciaki podbudowywać i te właśnie, sama lubię dawać komplementy i wiem, jakie to jest fajne. I wiem, że i też mi to przychodzi z łatwością, powiedzenie komuś, że jesteś świetny. A czy masz jakieś, albo może miałaś, takie momenty trudne, które sprawiały ci najwięcej trudności w tej pracy? Może to była bariera językowa? Bariera językowa to na pewno, wiesz, to jest jednak taki punkt, że szczególnie właśnie, wiesz, u nas jak jesteśmy na żałdzie, to jest coś inaczej, bo tutaj jednak, ale jak na przykład na Limburgie, czy tam na Brabancie, tam jest już inny akcent, dialekt. I te dzieci, co ta pani mówi? Bo ja nie dość, że ja nie mówię poprawnie, tak jak Holender, tak, to jeszcze mówię z jakimś dziwnym akcentem, dialektem, w ogóle dla nich to jest kosmos. Co ona mówi? Więc to na pewno. No i kolejna kwestia, ja mam na przykład duży problem i to jest to, czego nie mogłabym w życiu robić. I ja nie potrafię sobie poradzić, jak na przykład są dzieci chore. A zdarzają się niestety też często, że właśnie dzieci z nowotworami. Czyli taka trochę empatia, można powiedzieć? No chyba taka ogromna. No z tym sobie nie daję rady i mi jest z tym ciężko. Zdarzało mi się na różnych przyjęciach być. I nieraz... W sensie, że nie wiesz, jak sobie z takim dzieckiem poradzić, że tak powiem. I tutaj jest na moje, ten jakieś tam blokady. Więc tutaj mam na pewno też problem i nie chcę kogoś na przykład przemęczyć. Bo w ogóle pamiętam taką przyjęcie jedno. Na samym początku to było Halloween w ogóle. I jedna mama, którą pozdrawiam serdecznie, Aniu, napisała mi, żeby chciała swojego syna zapisać, ale syn jest chory, ma raka. I ona nie wie, jak to będzie. I wyobraź sobie, że chyba 2 dni czy 3 dni przed imprezą okazało się, że dostał gorączki i wylądował w szpitalu ten dzieciaczek. I to było dla mnie takie cios, że kurde, dzieci chorują, tak? Że powinniśmy się naprawdę cieszyć z tym, że mamy zdrowe dzieci. Ale mi było to ciężko, że właśnie ten chłopczyk nie przyjechał na tą naszą imprezę. Ciężko, bo bardzo odchorowałam to, że nie było go. Tymonek się nazywał. Nazywa się chłopczyk. Już jest teraz zdrowy na szczęście, więc bardzo dobrze. Wszystko dobrze to najważniejsze. Kim musi być dobry animator? Jakie cechy posiadać? Czy to charakteru, czy może jakieś, nie wiem, wizualne? Co musi ze sobą reprezentować, żeby właśnie być dobrym animatorem?
Animator to przede wszystkim osoba kontaktowa. Mhm. To jest osoba, która Szybko nawiązuje kontakt. szybko nawiązuje tak? kontaktu. Mhm. Nie ma z tym problemu i która... Ja na przykład nie umiem tańczyć, a mówi się, że ten animator musi też umieć poczucie rytmu. Nie musi mieć. Czasem też ten głos, pokierowanie Też chyba głosem. zależy od rodzaju aktywności, Tak, którą oczywiście, że prowadzisz z dziećmi. Ale też animator według mnie musi być osobą bardzo wesołą przede wszystkim, bo dzieci nie lubią osób smutnych, nie lubią osób, które się nie uśmiechają. Ty musisz wejść, uśmiechnąć się, powiedzieć do niej siema z dzisiaj, gdzie to wiesz, że to jest Staś, czy tam Jaś, a ty do niej powiesz siema Marysia, gdzie to jest Zuzia na Wiesz co, przykład. teraz mi tak do głowy przyszło, mój Leon oglądał, ja wiem, ze 2 lata temu na YouTubie był Blippi, nie wiem, czy kojarzysz, Nie taki wiem. koleś, który się właśnie przebierał za takiego dzieciaka, jakieś szelki, jakaś taka kolorowa czapeczka, jakieś i on chodził po takich, w Stanach Zjednoczonych, po takich, nie wiem, jakby to nazwać, to nie był park rozrywki, tylko takie salony zabaw dla dzieci, Okej, takie, gdzie tam Monkey Town piłki, jakieś. takie, coś takiego. I on tam te wszystkie atrakcje po prostu sam, mimo że ledwo się tam mieścił, Okej. to on dosłownie wszystko tam testował i filmiki nagrywał. A facet, czekaj, aż sprawdzę. On ma na YouTubie po prostu jakieś kosmiczne wyświetlenia liczby w ogóle subskrypcji. Blippi. 21 milionów subskrypcji ma. Nie wiem, czy go kojarzysz? Nie, ale bardzo fajne, bardzo ciekawe. O, to tak dla... Nie wiem, czy to będzie widać. O, wyłączyło się. O, Jest tak to coś. wygląda. Coś tam chyba będzie widać. No i on tak sobie oglądał. I on takiego wariata trochę udaje. Nie będę puszczał, bo to później jakieś prawa autorskie tutaj będą. Ktoś będzie chciał, to niech sobie zobaczy. No, ale Leon lubił. Bo tam, wiesz, Bo był wesoły, bo był kolorowy. Tak, dokładnie. Właśnie moją takim... To chyba takim Ubraniem, sposobem też było, że właśnie ten strój, tak, przyciąga uwagę. dopasowanie do tych dzieci i też zachowanie, że on też tak Jest dzieckiem. wcielał się w rolę takiego dzieciaka. Tak, no i właśnie ja też jestem dzieckiem. Tak jak właśnie nieraz mówią do mnie, że ostatnio mi powiedziała taka dama, ty jesteś jak aktorka, ty wchodzisz w swoją rolę. Tak. To jest teatr dla ciebie i ty odgrywasz swoją rolę jak A może nie potrafisz. aktorkę, tylko takie cofnięcie się tam paręnaście Tak, ja lat tak to uważam, że dla mnie to wstecz. jest właśnie takie cofnięcie Tam tej Kasi. Każdy z nas Jest dzieckiem. dziecko gdzieś tam nosi w sobie. Jasne. No. Mimo, że może o nie, ja jestem poważnym poważna. człowiekiem, tak, to w każdym z nas to dziecko jest. Jasne, że tak, też tak uważam. No. Nawet ja to widzę, bo widzisz, mam dużo osób, które właśnie ze mną współpracuje i ja widzę, jak oni nawet nieraz ich angażuję do tych zabaw, że wcześniej powiedzieli, że oni na pewno by tego nie zrobili, robią to. Bo się w to po prostu Wczuwają. bo wychodzi ten dzieciak z ciebie, który też zna kaczuszki i też z przyjemnością te kaczuszki zatańczy, albo Baby Sharka się pobawi. Więc fajnie jest. Musisz kiedyś, będziesz. Ale to później. Powiedz mi, bo chodzą słuchy po mieście, że organizujesz także taką pokaźną dosyć imprezę mikołajkową dla dzieci razem z rodzicami. I czy masz jakieś takie tajniki, które pomagają ci tworzyć takie duże, zorganizowane imprezy? I czy to robisz sama, czy ktoś ci w tym pomaga? Jak w ogóle cały taki proces tworzenia takiej imprezy dużej wygląda? Super. Bardzo fajne pytanie. Wiesz co, Oskar, przede wszystkim to te wszystkie imprezy, te duże, co robią ludzie. Ja jestem tylko takim elementem, który to napędza, ale to są, jak już wspomniałam, to kilka razy mnie otaczają naprawdę cudowne osoby. I ja mam zaufane osoby, które ze mną tą imprezę tworzą. To są moje siostry, to są moje przyjaciółki i my wszystkie razem, każda z nas ma coś w sobie. Każdy jest z nas inny. Tak jak ja potrafię właśnie zrobić scenariusz na zabawy, to ja zrobię tylko to. Ja nie zrobię dekoracji, nie upiekę ciasta. No ja tego nie zrobię. Właśnie budując taki fajny team, Tak. trzeba wziąć osoby o różnych talentach. Dokładnie. Tak samo Jak ja bym wzięła same animatorki, Tak, no to kto by resztę zrobił? no właśnie. Więc ja potrzebuję i mam to szczęście, że mam te osoby koło siebie. To może się przejedziemy kawałek, bo mi to aż Paruję. paruje, Wiesz co? ale będziemy kontynuowali. Więc No, ja także opowiadaj o tym wydarzeniu, mikołajkowym. tak jest, które niedługo będzie. Wiesz Tak. co, przede wszystkim to wydarzenie to będzie wydarzenie dla rodzin. Mi bardzo zależy Czyli na nie dla samych dzieci, Nie, tylko nie. okej. To ma być tam
Zazwyczaj staram się, żeby Mikołaj właśnie był dla wszystkich, całych rodzin, bo to jest duża zawsze sala, to są duże możliwości. Tam sobie nakręcimy później. I co? A, dobra. Więc ja się zawsze staram, żeby to było taki event duży, bo dzieci dużo fajnie bawią się bez rodziców, ale też cudownie bawią się z rodzicami. I mi zależy na tym podtrzymaniu kultury naszej, tych naszych tradycji, naszego języka, żeby te dzieciaczki mówiły po tym polskim, żeby nie bały się mówić po tym polsku, bo często jest tak, że na przykład nawet do Monki tam pójdą i tam mimo tego, że są polskie dzieci, oni nie mogą mówić po polsku. Wiesz, no te dzieci mają jakby nie patrzeć też polskie obywatelstwo. Tak. Więc fajnie jakby te dzieci potrafiły jednak mówić w swoim ojczystym języku. No to, że są urodzone w Holandii, to jakby nie wykreśla ich z obowiązku tego, żeby znać ten polski. No nie mówię, że muszą go znać płynnie, no bo to nie jest ich język jakby, którego używają tak na co dzień, bo na co dzień będą jednak używały holenderskiego. Natomiast język polski, myślę, że i tak warto znać. Kurczę, przecież nawet w CV wpisujesz, tak? Kiedyś tam będziesz miał już te dwa języki. Dochodzi do tego angielski bardzo szybko, potem niemiecki. Mój Szymek ma te lat 15 i on mówi po polsku, po holendersku, po angielsku, po niemiecku i po francusku. Coś tam łyknięty. Więc to jest tylko dla nich na plus. Ale właśnie, jeżeli chodzi o te moje imprezy, to raz to jestem ja do scenariuszu animacyjnego, ale tylko do tego, bo nic więcej ja nie potrafię zrobić. Dwa, to są te właśnie mój cały zespół, który pracuje ze mną bardzo ciężko. Wczoraj miałyśmy spotkanie z dziewczynami i to nie jest tak, że ja sobie z nimi usiądę na godzinkę i mamy to ogarnięte. Nie, to są godziny pracy, analizy, szukanie innych rozwiązań, lepszych rozwiązań. A trzy, i chyba ten punkt jest najważniejszy, są dzieci, które tam właśnie przychodzą i tą całą atmosferę budują. Te ich uśmiechy, ta radość, ten krzyk, to, czego nie mogą zrobić w domu, czyli biegać się, wyskakać, to tam mogą. Tam tak naprawdę mogą wszystko na tych imprezach, co jest dla nich bezpieczne i dozwolone. Ale to są te 3 punkty właśnie najważniejsze, żeby trafić na tych ludzi, z którymi chcesz współpracować, którzy chcą z tobą współpracować. Kliknie coś, bo jak też nie Proszę. To też jest różnie. No więc to jest właśnie tak. I tak, ta impreza będzie bardzo duża, bo to planujemy... I to będzie w Barendrechcie, tak? W Barendrechcie, tak. To jest bardzo duża sala, będzie bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Począwszy właśnie od takich właśnie moich animacji, które będą przez całą tą długość imprezy. Zakończy się na karaoke, które będą rodzice mogli też się wykazać swoimi talentami, ale również dzieci. Będą właśnie różne warsztaty dla dzieci. Zaplanowane są robienie warkoczyków, zaplanowane warkoczyki, wybawy neonowe, robienie dekoracji świątecznych, malowanki oczywiście, list do Mikołaja. I to tak jakby każdy z twojej ekipy jest odpowiedzialny za coś innego. Tak. Będzie kawa, herbata dla rodziców, będzie ciasto dla rodziców, będzie poczęstunek dla dzieci, będą paczki od Mikołaja, będzie Mikołaj oczywiście. W tym roku wyjątkowe dla mnie. To możemy w sumie chyba już powiedzieć, bo ja nic nie udostępniałem. No bo ja też tam będę. Tak, w tym roku również właśnie. Ty będziesz na naszym Mikołaju. Ja będę tam cieszę. w zasadzie robił i zdjęcia, i może też jakieś wywiady z ludźmi. No nie będzie to typowy taki podcast w ogniu pytań, ale powiedzmy, że będzie to taka relacja z miejsca wydarzenia. O. Tak, dokładnie. Bardzo się cieszymy, Oskar, że będziesz z nami, bo powiem szczerze, że właśnie wczoraj to rozmawiałyśmy o tym i powiem ci tak później już po nagraniu, że fantastycznie, bo fantastycznie. Coś innego, tak? Coś innego, a dla wszystkich dla korzyść. Więc, dokładnie. A ja w ogóle właśnie bardzo lubię też. To jest też to, że ja bardzo lubię Patrz, dopiero słońce świeciło, teraz jakaś mgła. Wow. Lubię, jak właśnie ludzie robią. Nie lubię ludzi, nie lubię. Bardzo lubię i cenię osoby, które robią coś w Holandii, które robią swoją pasję, wykonują, rozwijają się i idą do przodu, bo przecież to, że jesteśmy w Holandii, to nie znaczy, że jesteśmy, nie wiem, ograniczeni tylko do pracy na produkcji. Gorsi jacyś, tak, dokładnie. No. My mamy swoje pasje. Jak widzę właśnie, że nie wiem, polska firma, fotograf, kosmetyczki rozwijają, to ja jeszcze tak, super, rób to. Jeżeli to lubisz, genialnie. Mamy przecież nieruchomości, mamy firmy, okna, drzwi i tak wszystko. Praktycznie chyba z każdej branży już teraz można już spotkać. Ja też pamiętam, chyba to było 4 lata temu, na Wośpie w Schidamie też robiłem zdjęcia, więc tak.
Też fajne wydarzenie, fajna impreza. No i też fajna pamiątka jest na później. Kurczę, Nie ma z co Wośpem, ukrywać. tak. No. Wośp to jest taka moja też impreza, to jest takie też moje dziecko, na którym jestem od zawsze. Odkąd powstała Rainbow, tak zawsze jestem na Wośpie w Hadze. Pozdrawiam cały sztab, to jest po prostu cudowne, tam zawsze z największą przyjemnością, największą radością jestem. I nie wyobrażam sobie nie być, żeby mi tam nie było, bo właśnie to jest ta atmosfera. Tam tyle ludzi przychodzi, tyle znajomych spotykasz, że... A dlaczego w Hadze? No właśnie, bo ja mieszkałam w Hadze przez 10 lat. Więc ja mam tam mnóstwo, właśnie jak przeprowadziła się do Spajkienicy. Mnóstwo znajomych już tam, tak? To ja tu na początku miałam taką, Jezu, ja tu nie znam nikogo, nie ma Polaków, z kim ja tu się będę kolegować? Ale na szczęście, no wiadomo, że... Czy tam kroczek po kroczku i się znalazło też znajomych. Tak, ale właśnie Haga, mam do niej taki sentyment, że lubię to miasto, lubię tam jeździć, tam mam moje 2 siostry, mieszkają i brat, więc no, Haga to takie moje drugie miasto. Znam je praktycznie jak własną kieszeń, jak ktoś tam, jak jedę na imprezę urodzinową tam, to też takie, no super. Albo mamy te właśnie, też współpracuję z Fundacją Polka, więc tam też często na festynach jestem, w sumie co roku, więc no lubię, tak, bo i widzę jak te dzieci mi rosną, bo wiesz, jak ja zaczynałam animację, to oni mieli 5, 6, 7 lat, więc dzisiaj po tych 8 latach moich animacyjnych, oni są już nastolatkami, takimi grubymi na przykład. Ostatnio właśnie nawet byłam na przyjęciu urodzinowym i podeszła do mnie dziewczynka, młoda kobieta, i mówi do mnie, poznaje mnie pani? A ja mówię, nie. A powinnam? A ona mówi, no ja jestem Hania, byłam z panią na imprezie tu. Mówię, Boże. I faktycznie, potem przerolowałam te zdjęcia, już tak dzieci znalazłam szybko ją. rosną, że... Ja mówię, kurde no. Przecież nawet jak widzę mojego Szymcia, który dzisiaj to jest chłopak, który jest w 3. szkole średniej, w 3. klasie szkoły średniej, nastolatek, a jak zaczynam animację, to bawił się ze mną. Ze mną pod tą liną skakał, limbo robił, więc a dzisiaj to już jest kawał chłopa, tak? Wyższy głową ode mnie. Także no... Powiedz mi jeszcze dla też oglądających, bo podejrzewam, że ten podcast pojawi się gdzieś za tydzień, czyli najpóźniej gdzieś w połowie listopada, także to będą jeszcze 2 tygodnie do tego planowanego wydarzenia. Jak można jeszcze dołączyć? Czy można dołączyć? Kto tam jest mile widziany? Kto jest mniej mile widziany? Mile widziani są wszyscy. O. Wszyscy. Wiesz co, powiem ci szczerze, że nie mam pojęcia, czy nadal będą miejsca, jak będziesz to publikował, ponieważ ta lista, nie ma tych imprez tak dużo, wiesz? Nie wiem, czy nie będziemy jedyną, na pewno będziemy największą imprezą mikołajkową w tym rejonie. Nie ma tak dużej imprezy mikołajkowej. Gdzie mogę teraz jechać sobie? Wiesz co? Tam. Na miasto. Tak jest, na miasto. Na miasto. Więc obawiam się, że może być już późno. Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszej imprezy, napisz do mnie na mój profil, do mnie prywatnie. Ja podlinkuję profile, wszystkie linki w opisie tego podcastu. Znajdź mnie, napisz. I a nuż się uda, może będzie wolne miejsce. Tym bardziej, że wiecie jak jest. Jest też tak, że to są Mikołajki, więc my musimy zorganizować paczki. Więc to musi pójść wcześniej wszystko, musi być lista zamknięta. Ona nam się zapełnia. Powiem szczerze, że ja jestem sama w szoku, ale to jest też to, że tych imprez nie ma dużo. Więc wiadomo, że każdy rodzic chce dla tego swojego dziecka, szczególnie w okresie mikołajkowym, żeby fajnie ten czas spędził. A kto już był u mnie na imprezach, czy to w teatrze, czy w innych salach, bo przecież mieliśmy i w sali szkolnej, i mieliśmy nawet w firmie, gdzie VCA jest robione, więc dużo mieliśmy już tych imprez, więc wiem, że ludzie wiedzą, że to są zawsze imprezy takie z przytupem. No i się po prostu zapisujemy. Jakie są wymagania i jak się w ogóle można do tego wydarzenia przygotować? Przede wszystkim trzeba zjeść dobre śniadanie. Uśmiechnąć się do siebie, do lusterka, powiedzieć, dzisiaj będzie fajny dzień, przyjść z takim uśmiechem, z radością i nastawić się pozytywnie na fajną zabawę, na spotkanie dużo osób, na śpiew, na krzyki, na pozytywną dobrą energię. zabawę, Tak jest.
No i dobra. Czyli miejmy nadzieję, że może jeszcze komuś z Was oglądających uda się. A jak nie, to na przyszły rok na Na przykład. karnawał, bo będzie zaraz będzie po Mikołaju, będzie karnawał i też będzie dużą imprezą. To już po nowym roku, tak? Tak, to już po nowym Okej. roku, to już w tym okresie właśnie styczeń, luty, ten przełom. Będzie tak jak zawsze bal. Nie wiem, czy 1, czy 2. Na tą chwilę na pewno 1, ale bardzo możliwe, że będzie ich więcej. Dobra. Gdzieś tu sobie zajedziemy znowu w jakieś miejsce. Więc to jest tak, do mnie będziemy jechali tam, a tam jest do centrum, więc Do centrum to tak. może w tą właściwie. stronę. W tą? Tutaj? No. O, dobra. Dobra, to tak, powiedzieliśmy o zbliżającym się wydarzeniu, na które trzeba zabrać dużo pozytywnej energii, dobrego humoru Tak jest. i będzie fajnie. No mówię, ja też tam będę w charakterze fotograficzno bardziej Reportażowy. wywiadowym, tak. Nie wiem jeszcze za bardzo, jak połączę te dwie dyscypliny, A ja ale wiem, coś ale to ci powiem. pomyślę. A, jak masz jakiś plan, patent, to jak najbardziej to już po nagraniu Żeby chwilę była jeszcze niespodzianka. pogadamy. Tak jest, żeby wszystkiego nie zdradzać jeszcze przed publikacją, znaczy przed wydarzeniem. No. I co jeszcze by tu można dodać? Bo na pewno będziemy przechodzili do drugiej części podcastu, w której będą tak zwane szybkie pytania. Ja jeszcze zerknę sobie na tą karteczkę, czy coś z tej pierwszej części. Albo sobie sama zerknij, czy chciałabyś na któreś z tych pytań odpowiedzieć. O. Skoro ja je zadałem, więc myślę, że warto by można było na nie odpowiedzieć. Może któreś pytanie ci wyda się... Wiem. Masz tutaj pytanie, jakie są twoje marzenia na przyszłość związane z animacją i dokładnie. społecznością właśnie tutaj polską? Wiesz co, Dokładnie. moim największym marzeniem animacyjnym, największym według mnie jest to, żeby kiedyś udało mi się otworzyć swoją własną bawialnię. Mam tutaj jedną koleżankę właśnie, która udało się jej to zrealizować. Postawiła wszystko na jedną Czyli coś kartę. takiego jak takie trochę Monkey Town, ale bardziej z animacjami takimi... Coś takiego, ale właśnie ja mam w ogóle taki swój cały zarys, jakby to miało wyglądać. Ja bym chciała też, żeby to była połączona bawialnia z naleśnikarnią i żeby to było takie moje miejsce na ziemi, gdzie ja tam przychodzę i taki każdy może all inclusive, przyjść, można powiedzieć, i tak? poczuć się, wiesz, mama może przyjść ze swoimi dziećmi, zostawić ich w bawialni. Będzie kącik czytania książki, na przykład, że będzie jakieś tam godzinie będzie, że będę siadała z nimi wszystkimi i będę im czytała książkę, oni na sobie jedli popcorn czy jakieś tam inne rarytaski. A ja będę im czytać. Mam taką wizję, że te mamusie właśnie mogą przyjść, zostawić je, one nabiją się kawę, popracują, bo dużo osób pracuje teraz zdalnie, więc mam też taką możliwość. Takie miejsce bezpieczne, rodzinne, gdzie będzie można zrobić urodziny dla dziecka. Będzie można zrobić im tam jakieś przyjęcie, czy po prostu przyjść i się odprężyć, bo mamy środy krótkie dni w szkole, tam, żeby to bezpieczne dziecko mogło być bezpiecznie, szczęśliwie spędzić czas. I ja to wszystko widzę w mojej właśnie wyobraźni. Widzę nawet ten bufet z kawą, piękny ekspres do kawy. To jest jakieś centrum? Tak, jedno z. Okej. I widzę to po prostu swoimi oczami wyobrazić. To jest taki mój pierwszy punkt i chyba najważniejszy. A drugim to jest właśnie to, żebym chciała poprowadzić kursy animacyjne. Dla osób, które chciałyby to robić, nie wiedzą jak zacząć, nie wiedzą jak to ugryźć, gdzie znaleźć klientów, jak sprzedać swoją Jak markę. po prostu tak? zostać animatorem, tak? Bo animator to nie jest osoba, która po prostu z ulicy przyjdzie i pójdzie na imprezę, bo nie będzie wiedziała co, jak i dlaczego, ale chciałabym właśnie tych osób wprowadzić. Jest na to potrzeba, jest popyt na to. I ja często mam takie sytuacje, że nie mogę zrobić 2-3 imprez w ciągu dnia, a są takie na przykład miesiące jak maj, jak kwiecień, czy wrzesień. Dużo imprez zewnętrznych, plus jakieś dochodzą urodziny, powiedzmy, tego typu... Dochodzi komunie, dochodzą w tym okresie. to na komunię też, tak? Tak, Można? ja jeżdżę na komunię, na chrzciny, na wesela jeżdżę. Nie ma ich dużo w Holandii, no bo aż tak dużo nie ma, ale się zdarzają, że tam jedno w roku mam. No i festyny, tak, Dni Dziecka, to i że naprawdę nie mam możliwości, tym bardziej, że ja mam też 3 dzieci, więc to też jest inaczej, że ja nie mogę na cały dzień wyjechać, bo oni też mają szkołę, mają zajęcia pozalekcyjne, że ja to muszę wszystko jakoś tam połączyć. Więc ja wiem, że
pracy jest dla większej ilości animatorów, jak jest w Holandii, których nie ma dużo. Szybko się wykruszają też. Więc myślę, że to też jest taki To myślisz, że to może być taki w pewnym sensie zawód przyszłości? Na pewno. Ogólnie w Polsce to jest bardzo popularne. Tak naprawdę w Polsce animatorów jest ogromna ilość. Ja szukałam nawet, w zeszłym roku byłam na komunii u swojego chrześniaka i u mojego męża bratanka. Byliśmy na 2 komuniach. I u jednego i u drugiego zamówiliśmy animatora. To po prostu, jak tylko dałam hasło, żeby mi ten rejon podpowiedzieli animatora jakiegoś polecana został, to miałam całą listę. Wow. Do wyboru do koloru. I ceny też były bardzo rozbieżne, więc no jest tego w Polsce bardzo dużo, tutaj w Holandii właśnie nie aż tak. Nie, niestety, albo... A holenderskich takich animatorów tutaj jest dużo, czy to nie jest popularne wiesz co, tutaj? są również. Ja sama obserwuję chyba 2. Ale, że tak powiem, wydaje mi się, że też ich usługi są dużo droższe jednak. No tak jak chyba we wszystkim, prawda, holenderskim. Inaczej się inne stawki cenimy, troszeczkę, tak? No ja nie byłam nigdy na przyjęciu z holenderskim animatorem. Wiem na przykład, że, że są, tak, że są. Ale w jaki sposób prowadzą przyjęcia, no nie byłam, nigdy nie widziałam, więc też nie mogę oceniać. Okay. Zresztą każdy prowadzi pod siebie, to jest właśnie twoja marka, że nawet ja wiem doskonale sama, że dużo jest rodzin, które były u mnie na przyjęciu i nie przyjdą więcej. Bo ja jestem właśnie głośna. I ja robię ten właśnie szum wokół siebie i ja lubię tą wesołość, tę radość. Ja pozwalam dzieciom krzyczeć. Nawet ostatnio wypróbujemy na imprezach takich dużych, jak jest chaos, to ja na przykład mówię do nich, jak usłyszycie, że powiem pomarańcze, wy odpowiadacie mi za każdym razem mandarynki. I to jest takie pomarańcze, a oni do mnie mandarynki. I już skupiałam uwagę na tym haśle i na tej sytuacji. I ten chaos też odchodzi. Czy właśnie mam jakieś takie zwroty do nich za 3, 2, 1, kto pierwszy z was usiądzie. 3, 2, 1, kto pierwszy z was stanie. I to jest takie, że no muszę na nich zwrócić uwagę swoją, żeby oni zobaczyli, a dobra, Kasia jest z nami. Wracamy? Tędy? Tam jest do promu. Tędy też możemy pojechać. Do promu tam? Tam do promu. Tam, przepraszam. Prosto. No dobra, to idziemy. Także Także myślę, że animatorów w Holandii jest trochę, ale może być więcej. Szczególnie Polski, bo jesteśmy najlepsi. Powiedz mi jeszcze, takie pytanie mi do głowy przyszło. Gdyby na przykład ktoś chciał ciebie wynająć jako animatorkę na jakąś imprezę rodzinną. Jak taki proces wygląda? W jakich okolicznościach możecie się spotkać? Czy są jakieś, nie wiem, konkretne, czy to musi być, nie wiem, chrzest, komunia, bierzmowanie, czy jakieś imprezy innego typu? Jak to w ogóle wygląda? Źle jadę. Tu. Tam widzisz? O tam. Okay. Wiesz co, jeżeli chodzi o małe przyjęcia, o przyjęcia rodzinne, nie wiem, czy możesz tędy przejechać z tym pasem i tam jest, widzisz, parking, bo tutaj stoisz w kolejce na prom. Nie, to na prom to ja nie chcę. No. Koniecznie. No właśnie, to albo nakręć. Nie, teraz już nie, bo wyruszyli auto. Dobra, poczekamy. No. Dobra, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób można mnie zarezerwować. I jakie w ogóle usługi świadczysz? Może tak w skrócie. Usługi moje są takie, gdzie są dzieci, tam jestem ja. Okay. Więc nawet do 2, 3 dzieci nie ma problemu, też pojadę. Do 15, 30 też pojadę. Do 100 też pojadę. Dobra. Czy to będzie impreza w szkole, tak jak byłam niedawno na 30-leciu szkoły w Tilburgu. Cudowna impreza, świetnie, nie ma problemu. Festyny, dni dziecka, nie ma problemu. Ślub, nie ma problemu. W jaki sposób będzie ze mną się kontaktować? No, ja mam sparowane w linku właśnie, tam na dole w opisie. WhatsApp, mam sparowanego właśnie ze stroną, więc to jest najprostsza forma. Oczywiście Facebook, również Instagram, nawet na TikToku jestem, chociaż tam się aż tak bardzo nie mam czasu na te filmiki, ale no jestem tam. Ale jesteś. Ale jestem. Także i co potrzebuję? Ja od rodziców, od organizatorów przyjęcia potrzebuję ilości dzieci, bo muszę wiedzieć, na ile się Czy jest jakiś limit dzieci? Nie ma. Nie ma w jedną ani w drugą stronę. Po prostu ja to muszę wiedzieć, żeby przygotować plan zadań, plan zabaw.
żeby wiedzieć też, jakie wziąć ze sobą gadżety, bo to też ja biorę i tak zawsze dużo więcej, jak planuję, bo No, nigdy nie wiem, na jakie ci trafię. Mogą to być dzieci, które tak naprawdę posłuchają, nie będą chciały w ogóle tańczyć, nie będą chciały w ogóle bawić się muzyką, więc Jakąś alternatywę musisz znaleźć. muszę mieć. Więc Logiczne. Logiczne to jest. Muszę wiedzieć, czy są bardziej chłopcy, czy są bardziej dziewczynki, czy to będą 5-latki, czy to będą 10-latki. Okej. Bo no wiadomo, że z 5-latkami mogą być tak jak 10-latkami i Wiadomo. na odwrót. Jeżeli są bardzo wymiksowane wiekowo, to też muszę wiedzieć. Bo wtedy muszę wiedzieć, więc musimy zrobić dzieci, które opiekują się młodszymi, czyli w tą stronę pójść, że te dzieciaki starsze będą moimi asystentami, no i tutaj już muszę dobrać takie zabawy, żeby oni... połączyć to wszystko jakoś, żeby grało. Żeby to miało ręce i nogi. Żeby te dzieciaki po prostu przez te 2 godziny, 3 godziny zająć. Bo moje przyjęcia też są zawsze takie, przynajmniej staram się, żeby oni przez ten cały czas mojego pobytu byli zajęci. Oczywiście jak jestem 3 godziny na przyjęciu, to ja im muszę zrobić przerwę, bo oni i tak nie wytrzymają tylu godzin. Pewnie. Czy będzie przyjęcie urodzinowe, rozdanie prezentów oficjalne, czy będzie tort, to też wplatam, ale jeżeli są na 2 godzinach jestem, to od początku do końca oni się bawią. No, super. Oni się bawią. Ja to też miksuję, żeby to było takie dynamiczne, ale potem, żeby było to wyciszenie. Żeby też nie było tak, że oni są spoceni, zaziajani i oni już zaraz są, koniec. tak, i oni są do domu. Tylko potem dajemy zabawę statyczną, jakąś taką właśnie prostszą, spokojniejszą, żeby się wyciszyli. No i potem znowu. Są patenty i triki, widzę, także... Pewnie, że takie to się wszystkiego może nauczyć. To jest... To trzeba poczuć. Jak już to poczujesz, ten flow, tej imprezy, będziesz te dzieciaki. Ja zawsze staram się ich poznać na samym początku, więc to jest tak, że ja nie maluję buziek, bo uważam, że to jest... Kurczę, no jedni ja wiem, że to niektórzy lubią, ja uważam, że szminkę na imprezach urodzinowych, gdzie jest jeden animator, to jest troszeczkę marnowanie czasu. Bo ja na to malowanie buzi potrzebuję 5-6 minut na jedno dziecko. No tak, A jak dzieci jest więcej. 10, to tak. jest 1 godzina tak naprawdę tylko na malowanie buziek. A ja przez tą godzinę z nimi to już mogę tyle zrobić. Tak, a w momencie jak malujesz jedno dziecko, to Reszta reszta stoi. się nudzi. Tak, dlatego ja zazwyczaj robię im tatuaże brokatowe. To trwa minutę. Inne dzieciaki mają jakieś tam knutsy albo czy jakieś zabawy takie plastyczne. Czy wyklejają, czy malują, czy budują. To im jakoś zajmuje czas, a ja przez tą minutę, kiedy robię mu ten tatuaż, ja go poznaję. Wiem, jak ma już na imię. Wiem, ile ma lat. Wiem, czy ma brata, czy ma siostrę, czy ma kotka, czy ma pieska. Ja już o tym dziecku Jak jest coś tyle tam dzieci, wiem. jesteś w stanie to spamiętać tak plus minus? Wiesz, że mam taką pamięć do tych imion dzieci, że faktycznie czasem mi się mylą. Wtedy właśnie jest ten trik, że hej, jest Dzisiu! Ale już jestem dzisiu. Dokładnie. Jak masz na imię? No i to jest takie... Ale to jest chyba też taki mój atut, że ja te imiona pamiętam. I to nieraz nawet mi rodzice mówią, jak to zrobiłeś, że ty wiesz, jak oni się nazywają? Mówię, no wiem. No po prostu słyszałam i chciałam zapamiętać. Oczywiście czasem jest tak, że potem mi się one mylą, jak jest ich więcej, ale jak jest tak do 10 dzieci... Normalna to... sprawa. A szczególnie jak są polskie, ci też w ogóle nie ma problemu zazwyczaj. No ale te niestety te nie nasze, No tak, to jeszcze... to nawet ja czasem źle słyszę, Bo a już czasami 5. raz... pierwszy raz w życiu można takie imię usłyszeć i już w ogóle kosmos. Ale kiedyś pamiętam takie przyjęcie, że właśnie była dziewczynka i ja do niej, a miała na imię Sofia? Ja do niej mówię, Sofijka, Sofijka. Ona, ja nie jestem Sofijka, jestem Sofia. Tylko poważna, tak? Tak, więc no, ale to jest cudowne. Więc, no, więc to są takie patenty, które ja, myślę, że mam już na tyle dużo tej wiedzy, że mogłabym się z nimi podzielić. Tym bardziej, że ja się cały czas szkolę. To też nie jest tak, że to byłam na jednym kursie, byłam chyba już na 3 w Polsce. A ile online przerobiłam, to też jest, to nawet mój mąż, ciężko nie wie, ile już wydałam pieniążków na to. Także no ja lubię, tym bardziej, że właśnie to też pomysły na zabawy w tych kursach to jest raz, ale 2 to jest ta energia. Animator nie jest osobą, która cię ściąga w dół. Nie, ona cię tak podbudowują, te szkolenia, spotkania, te rozmowy z tymi ludźmi, ten dostęp do tych czatów. Musi być wesoła, energiczna osoba. Ja na przykład nie byłbym dobrym animatorem i zdaję sobie z tego sprawę, bo jestem taki dosyć poważny, stateczny, poważny, tak. Ja właśnie bardziej w roli obserwatora. O. To też musi być osoba elastyczna, która tak naprawdę w każdej sytuacji się odnajdzie. Ja na przykład odnajduję się bardzo dobrze w chaosie. I mnie wręcz denerwuje, jak mam tak właśnie wszystko wypunktowane. I ja zawsze mam plany zabaw, ale praktycznie nigdy z nich nie korzystam. Czyli bardziej spontan. Tak. Muszę wiedzieć, co będę robić, muszę wiedzieć, co mam zrobić,
ale nie mogę działać, a właśnie czasem robię przyjęcia nawet z Patrycją. Patrycja pozdrawiam. I ona mi zawsze układa cały schemat. Kasia, pierwszy blok, drugi blok, Kasia, potem zrobimy przerwę. Ona potem wie, że to i tak nic z tego nie wyjdzie. Ale dla zasady. Ale dla zasady zrobione. i ona się czuje w tym spokojniejsza, bo ona lubi mieć poukładane Ja wszystko, też. a ja nienawidzę. Ja wręcz się spinam wtedy, bo o Boże, ja jestem 5 minut przed czasem, o Boże, za szybko skończyłam, o Boże, przeciągnęłam. Więc dla mnie to działa destruktywnie wręcz, więc ja uwielbiam spontan, uwielbiam może nie improwizację aż tak, jak takie luźne podejście do wszystkiego. Okej. Ja mnie się właśnie taka dopasuję. praca w chaosie strasznie gubi. No to właśnie. Ja nie potrafię się właśnie. odnaleźć. Ja muszę mieć właśnie tak wszystko schematycznie zrobione i systematycznie. No to właśnie ja w drugą stronę, całkowicie. No ale każdy jest inny. I to Każdy jest ma też inne piękne. podejścia i fajnie, no bo różni ludzie mogą się w ten sposób odnaleźć i wspierać wzajemnie. Jasne, że tak. I te właśnie różnice nas tworzą coś pięknego wspólnego. Dokładnie. Bo jakby wszyscy by tacy Tacy sami, no to zbyt zwariowani, nudno by było. to byłoby słabo, tak? To ten świat by poszedł nie wiem gdzie. Ale z drugiej strony, jakby było właśnie wszyscy byli tak poukładani jak ty chociażby, no to też byłoby, no kurczę, no wiesz. Nie, ja nie jestem też poukładany. Staram się na tyle, na ile mogę, no ale wiadomo, że nie da się wszystkiego ogarnąć. No pewnie, że tak. No, zwłaszcza dzisiejszy podcast jest tego dowodem, bo tu nic nie było sprawdzone i do tej pory nie wiem, czy co w ogóle z tego wyjdzie, dopóki tego nie wrzucę na komputer. Ale jeżeli widzowie oglądacie ten podcast, to znaczy, że wszystko się udało. No, najwyżej nagramy coś innego kiedyś. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Dobrze, czy chyba przejdziemy do części drugiej? Ale tam widzę jeszcze fajne pytanie, czy radzisz sobie z krytyką? To jest część druga już. Aha, to na spokojnie, na spokojnie. Pierwsza część miała być, dla tych, którzy nie wiedzą, a chcieliby się dowiedzieć, w pierwszej części zawsze rozmawiamy o moim gościu, o tym, czym się zajmuje, co robi, pasje, talenty, porażki itd., itd. A w drugiej części ja zadaję pytania. To są takie pytania, które mają na celu przybliżyć twoją postać mnie, ale także oglądającym, żeby cię troszeczkę poznali bardziej, ale z tej drugiej strony. Okej. Nie od strony animacji, ale no właśnie od takich bardziej... Katarzyna Jakubiak. Tak, otóż to. Gotowa jesteś? Jasia. O, patrz, ja dźwięku nie włączyłem. Dobra, już naprawiłem mój błąd, żeby tutaj mi Instagram nie... Atakował. Tu mam z dekor. Nie znam pani. Dobrze. Co cię motywuje każdego dnia? I tu będę pewnie banalna. Dzieci. Okej. Dzieci mnie motywują każdego dnia, żeby wstać rano. Teraz już nie, bo wstaję trochę wcześniej jak oni. Ale wcześniej było tak, że wstawałam codziennie rano i razem z nimi, budząc ich, śpiewałam piosenkę Rękowskiego, dzisiaj będzie dobry dzień. I ich zmuszałam wręcz do tego, że mieli ze mną śpiewać. Więc... I to pomagało? Wiesz co, przede wszystkim oni się na początku udawały, że są źli na mnie, ale potem była ta beka, był ten śmiech i tak budziłam ich codziennie, póki mogłam z nimi wstawać. Teraz już troszeczkę wcześniej zaczynam Długo to pracę. trwało? Tak naprawdę to trwa i dalej, jak cały w soboty czas. czy w niedzielę z nimi wstaję, to dalej tam, chłopaki, dzisiaj będzie dobry dzień. Czy ty wiesz, że dzisiaj jest sobota? Daj mi spokój, mamo. No więc to trwa dalej oczywiście, więc motywują mnie oni, motywuje mnie mój mąż, który też dmucha w moje skrzydła codziennie, za każdym razem, przy każdej imprezie. O, to mąż to taki solidny backup, można powiedzieć. Takie wsparcie, support. Powiem szczerze, że były takie momenty w moim życiu, że go nie doceniałam, że sobie myślałam, że mi kurde ściągasz dół, a nie do góry pchasz, ale nie, nigdy mnie nie ściągał, zawsze to on mnie pchał, on mnie wspierał, może nawet nie mówił tego głośno, ale swoim zachowaniem, tym, że mnie woził, tym, że mi dowoził rzeczy, tym, że dawał mi tą przestrzeń na to, żebym ja sobie z tym laptopem pracowała, z tym muzykę ściągała, a ile razy on mi ją ściągał, ile razy on mi ją łączył, miksował, żeby mi to miała ręce i nogi. No mój mąż to jest taka mój niewidzialny pomocnik, bo on na moich imprezach zawsze gdzieś tam jest. Wcześniej może bardziej jak opiekun dzieci naszych. A czyli mąż też uczestniczy w tych imprezach mój mąż jest czasami, tak?
jak sobie wyobrazisz siebie gdzieś z tyłu stojącego, to on stoi tak jeszcze ze 2 metry za tobą. Nie, no to ja rozumiem dokładnie, bo to takie moje rewiry. Tak, no to właśnie okej. on jest jeszcze dalej i jak w ogóle teraz nawet wczoraj, dzisiaj bo moja koleżanka powiedziała mi wczoraj, właśnie rozmawiała z nim, że Boże, jak on ci się zmienił, on się otworzył, bo już wiesz, jak 8 lat słuchasz o tych imprezach i o tym żyjesz też w tym świecie animacji, to on wczoraj faktycznie sam nawet nam coś tam podpowiadał, że a może jednak zróbcie coś tam i w tym roku zdradzę, będzie moim Mikołajem. Wow. Gdzie on naprawdę nigdy nie chciał w niczym brać udziału, że muzykę mógł puszczać na przykład, bądź stać na A bramce. mąż też takim introwertykiem jest trochę? Strasznie. O kurczę, no bo ja właśnie tak przez chwilę wcieliłem się w rolę tego Mikołaja. I on mi powiedział wprost, że ty nie jesteś Mikołajem. Mówię, Matuszku, właśnie chcę mi tylko Mikołaj, jakim ty jesteś. Bo ty jesteś osobą konkretną, ty nie będziesz mi tam wchodził przede mną. Okej. Ale mąż taki zawsze spokojny i opanowany? Tak. Nie, no myślę, że do roli Mikołaja... Tak, do animatora nie przebrałabym go za klauna, absolutnie. Ale tak, Mikołaj właśnie taki... Stateczny. Tak. Tak, W sumie on nie dobry musi pomysł. się śmiać, on nie musi tam żartować z dziećmi. Chwilę z danym dzieckiem Mikołajem. porozmawiać, Tak. dać tam prezent i tyle. No. Tak, więc on będzie, myślę, że idealnym w tej roli. I przede wszystkim zaufany. Ja wiem, że on nie wystawi mnie, nie powie mi przed imprezą, że sorry, mam ból głowy i sorry, nie dam rady, ale mam stresa, mam nerwy, nie dam rady. Wiem, że on będzie i to, co ja mu napiszę, co ma zrobić, on to zrobi. Przyszedł mi do głowy obraz, chyba w listach do M był, Karolak grał takiego Mikołaja, który chodził po takich eventach. Tak mi pierwsze do głowy przyszło teraz. No to nie, to on To jest żeby nie był odwrotny. takim Karolakiem. Nie, one na pewno nie. Nie. Dobra, jakie jest twoje największe marzenie? No to właśnie to jest ta moja sala. Mhm. To jest ta moja sala, to są te moje szkolenia dla przyszłych animatorów. Dużo czasu, energii, pieniędzy potrzeba, żeby coś takiego otworzyć? Przede wszystkim chyba odwagi, żeby zaryzykować, żeby tam postawić na wszystko na jedną kartę. Na pewno pieniążków, na pewno też, bo wynajem lokalu to są chyba największe koszta. No. Zwłaszcza w Holandii to mój mąż jest złotą rączką, więc ja wiem, że ten remont całej tej sali to by to ogarnął. To on by to ogarnął. Ale no właśnie, to są też te dodatkowe koszty. A oprócz tego, takie też banalne, moje największe marzenie to, żeby moje dzieci były zdrowe, dorastały i żebyśmy stworzyli taką rodzinę przyszłości, jaką ja teraz tworzę z moim rodzeństwem. Czyli byli oni ze sobą wszyscy Zgrani tacy. zgrani, żeby mieli są tą bliskość, tak jak ja mam z moim rodzeństwem, żeby żadne z nich nigdy nie czuło się odrzucone, nigdy nie czuło się, że któreś z nich jest faworyzowane przeze mnie czy przez męża. No takie moje marzenia, żeby po prostu oni wiedzieli, że są przez nas kochani tak samo, cała trójka. Okej. Czekaj, ja sobie tu sprawdzę, ile mi zostało w powerbanku. O Jezu, 84%. A już zasila godzinę 36. Bałem się, że mi... No bo Nie tak, wytrzyma. żeby nagrywać tak, jak nagrywamy teraz, ja musiałem wyjąć z tego GoPro baterię, bo inaczej to by musiał co 15 minut, wiesz, żeglować bateriami. Ja po pierwsze nie mam tyle baterii, więc wpadłem na pomysł, że będę zasilał to GoPro z powerbanka. Tylko, że żeby zasilić to GoPro, też musi być taki bardzo mocny powerbank. Okej. No, ale widzę, że fajnie to działa i dopiero 84, dopiero 16% baterii z tego powerbanka zeszło, więc spoko. Spoko. Bałem, także idzie, to dobrze. Dobra. Na pewno ja ci tych wszystkich pytań nie będę zadawał, bo jak widzisz jest ich... to są te same, wydrukowałem sobie... Okej, paczka. Dobrze, to powiedz mi tak, jakie jest twoje ulubione miejsce, ale w Polsce? W Polsce, no tak jak pewnie się domyślasz, uwielbiam do moich rodziców jeździć. U nas jest w ogóle takie fajne, że ja mieszkam na wsi w Polsce, a mój mąż mieszka w Lublinie. Więc jak potrzebujemy rzeczy z miasta, to jedziemy do teściów, a jak na wsi, no to wiadomo, że tam u mojej mamy, to też jest taka wieś, że tam wiesz, 3 domy, to też jest taka większa miejscowość. To też okolice Lublina, tak? Tak. Ale właśnie uwielbiam moje Bobrowniki. Lubię tam być. Skądś kojarzę. Wiesz co, Bobrownik w Polsce jest 16. Znaczy ja jestem z okolic, nie z okolic, ja jestem z Radomia, no to więc blisko. no nie jest To jest daleko. wiesz co, koło Dęblina.
Okej. Więc lotniki, nie? Ubraniki to Więc są może- tak naprawdę połączone z Demlinem. To tak jak Scheveningen i Hagar. Więc no uwielbiam moje wabrowniki, uwielbiam tam być. No i no, tam zawsze z przyjemnością jeszcze, tak, do moich rodziców, do moich rodziców. W jaki sposób najczęściej marnujesz czas? No i tu jest ten właśnie, każdy z nas ma jakieś takie właśnie, wiesz, rzeczy, które właśnie powodują, że potem sobie myślisz, Boże, miałam wolny dzień i No zamiast to spędzić tak, go, tak, zrobić tak. to jest tak naprawdę Robiłeś kaśka. zupełnie co innego na przykład. No i to jest ten moment, kiedy właśnie siądziesz z telefonem. Niestety telefon to jest nasz taki uzależniacz, że wciąga cię to, tak? Ja i tak już się oduczyłam oglądania TikToków, tak naprawdę jak mi ktoś wyśle, to obejrzę, tak sama z siebie raczej nie wchodzę. Ale no samo to właśnie przeglądanie AliExpressu temu i takich rzeczy, szukanie nowych gadżetów, no to mi po prostu pochłania. A teraz się doszedł Vinted, więc no przeglądam dużo, szukam w internecie rzeczy, dużo. No na telefonie to jest mój taki, mój zabijacz czasu. Znaczy, no, w pewnym sensie jest to zabijać czasu, ale z drugiej strony no, pomaga ci znaleźć nowe gadżety, nowe jakieś zabawy, nowe aktywności chyba dla Tylko tych wiesz, dzieci, co, nie tak? mam tego umiaru, wiesz? Aha, po prostu okej. czasem jest tak, że miałam to zrobić w ciągu 10, a dobra, to tam jak piję kawę, to tylko to zrobię, ale kawę wypijam, już zaczęłam tak naprawdę... 3 godziny później? Tak, no właśnie, już kawy dawno nie mam. Obiadu też nie mam, prania też nie mam stawionego. Więc, Dobra, no to kolejne. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Chyba to, wiesz co, i to tak od razu mi przyszło do głowy, że właśnie w tym wieku 20 lat nie uciekłam spod chronomowania do mamy, jak weszłam w ciążę. Tylko zostałaś Tylko tutaj. zostałam tutaj, mimo tego, że ja ogólnie, no ciężko mi było na pewno, bo to jednak my oboje byliśmy z mężem bardzo młodzi. Nie był moim mężem nawet wtedy wówczas, Mateusz. Więc też Nowy kraj, nowe otoczenie. nie znam języka, tak? To też pamiętajmy, my nawet, dobrze, ja mówiłam po angielsku, zdawałam maturę po angielsku, więc ten mój angielski powinien być super, a wcale nie był, się okazał, tak, prawda? To my się uczymy innego angielskiego, jak ja dobrze miałam wrażenie. Potwierdzam. Więc niestety łatwo nie było. No, ale właśnie to, że jednak postanowiłam sobie, że że wychowam tego mojego syna, że sobie poradzimy jakoś. Z mężem też, wiadomo, to są młodzi ludzie, byliśmy oboje, więc my też się docieraliśmy dopiero razem, bo to, że chodziliśmy ze sobą, a to było takie chodzenie, wiesz, to on mieszkał u mamy, ja mieszkałam u mamy, a my się spotykali, to też, a potem przyjechał do Holandii, po pół roku ja byłam w ciąży, więc my się dopiero Tak, to było takie poznawaliśmy. zderzenie z rzeczywistością, można I powiedzieć, takie w pewnym boom, sensie. tak? I jeszcze póki chodziłam do pracy, to było spoko, bo chodziłam do pracy, ale potem zostałam w domu. Mi tu brzuch rośnie, a one żyje dalej, tak z tym, więc No ale opłacało się, udało się tak. i wszystko wyszło Super. super. No, to najważniejsze. Dobra. Myślę, że to może być ciekawe. Gdybyś miała napisać o sobie książkę, jaki by miała mieć tytuł? Najmłodsza córka. Bo to ode mnie się wszystko zaczęło w rodzinie, wiesz? Ja pierwsza zaszłam w ciążę, mimo tego, że mam najmłodsza. Ja najgłośniej krzyczałam, ode mnie nie będzie dzieci, bo ja nie chcę mieć swoich dzieci, tylko chcę inne bawić, bo ja zawsze chciałam mieć dużo dzieci koło siebie. Jak się bawiłam, to nawet zapytasz się moich sióstr, to było tak, że wszystkie lalki i misiem to były moje dzieci. A oni wszyscy chodzili do mojej szkoły, do mojej klasy. Ja wszystkie ich znałam po imieniu, a nie powiem. Miały nawet swoje lalki, miały swoje cechy charakteru, że ta była wredna, ta była głośna, ta była cichutka, więc to było, to była to córeczka tatusia, tak, też byłam, jakby nie było, więc tak, ja bym nazwała to najmłodsza córka. Okej. Jaka była twoja pierwsza praca w życiu? Byłaś taka jakaś dorywcza, czy... Taka moja pierwsza, to ja pracowałam w budce z hamburgerami. Na 1,8 mili. W sumie to była taka praca, wiesz, 2 czy 3 razy pojechałam, ale to były moje pierwsze zrobione. A chyba, że policzymy te, co byłam wyzyskiwana przez moich dziadków. Jak zbierałam truskawki bądź inne rzeczy. I dostawałam loda. To też praca. I było wynagrodzenie, no to praca. Tak jest, więc ale to było takie wiadomo, że te truskawki. Dzieciaki, kuzyna też zjeżdżało do babci i zbierało truskawki. Więc...
fan bardziej jak praca. Dobra. Dobra, może to. Opisz siebie 3 słowami. Kolorowa, rozgadana i kiedyś mi powiedziała, że zawsze wszystko chciałam wiedzieć, bardzo wszystkim zainteresowana, a teraz bym powiedziała, że chyba kurczę, nie wiem, trzecie, no. Może trochę kurczę, podpowiedz mi. Towarzyska? Towarzyska na pewno też jestem. Nawet mój syn mówi, że ty jesteś jak dziadek Marian, czyli mój tato. Gdzie nie pójdziesz, to zawsze wszystko do pogadania znajdziesz. Bo to tak jest, bo ja lubię ludzi, uwielbiam ludzi. A jeszcze jak mają dzieci, ja sobie mogę znaleźć z nimi temat, a zawsze znajdę. To, no ja uwielbiam. No, kiedyś mi powiedziała moja przyjaciółka, że ciebie to się albo kocha, albo nie cierpi. I tak chyba jest troszeczkę. No dobra. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Domyślam się, ale... Na dzieci. I to tak na wszystkie, po prostu na dzieci. I na swój na swoją pracę i na dzieci. Prywatne. Po prostu na dzieci. To po prostu nawet jak jadę na urodziny, to ty zawsze na dzieci. Po prostu. Jak wejdziesz nawet u mnie, gdzie jak są to wiesz strony, że potem widzisz, na przykład wejdziesz co mi się wyświetla na Facebooku, czy tam te reklamy proponowane, no bo tam zaglądam, to tam nie ma, nie wiem, bielizny, perfum, czy tam ubrań. Wszystkie akcesoria dla dzieci są. Ubranka, piłeczki, grzechotki, czy tam, bo no ja to po prostu tym żyję, nie? Więc no to jest to niestety. Albo na szczęście. Mąż się powinien cieszyć. Tak? Bo jakbym chodziła, wiesz, na przykład do kosmetyczki 3 razy w miesiącu. No to tak. A tak to na dzieciaki. A co jest twoją największą słabością? Orzeszki. Pindasy, tak zwane? Pindasy. I to takie, powiem ci, że wszystkie rodzaje. Od słoneczniki również, wszystko takie, co mogę. Wszystkie takie słone przekąski. pestkowo Słodycze orzechowe. mogę nie jeść, bo nie istnieją dla mnie tak naprawdę. Ja też dla mnie... Ja wręcz kiedyś się zmuszałam do tortu, żeby zjeść z dzieciakami na urodzinę. Dziś już też mówię głośno, że nie, ja jestem, nie potrzebuję, to jestem wystarczająco gruba. Więc mówię nie, ale właśnie jeżeli chodzi o te pindaski, orzeszki, chipsy i wszystkie takie, to po prostu... takie przekąski, można powiedzieć. Tak, to jest taka moja słabość, niestety. Albo na szczęście. Czy masz jakiś talent, który uważasz, że zmarnowałaś? Chyba pisania, wiesz? Ja jestem humanistką, zawsze byłam humanistką. Ja uwielbiałam książki, ja je pochłaniałam i uwielbiałam pisać. Tylko, że nie pisałam takich standardów, ja uwielbiałam felietony. Takie rzeczy. To są różne dziedziny, także... Kiedyś mi nawet moja polonistka powiedziała, że nawet jakbyś nie podpisała tej kartki, ja bym wiedziała, że to ty napisałeś. Bo ty masz swój styl, inny styl, nie standard. Ja lubiłam pisać. I to mi gdzieś tam faktycznie umarło śmiercią naturalną. Dziś nawet wczoraj piszę, wiesz, inaczej przy telefonie, na komputerze, a inaczej na kartce. Jasne. I piszę tatua i mówię, Boże, tatua? I ły mi się chce na tym. Mówię, Kaśka, co ty piszesz? Tatuaże się. Tak. Także ortografia nigdy nie była jakoś tam moją super mocną stroną, ale bez przesady. Ale to jest niestety, to jest też to nasze upośledzenie, ten nasz akterstan, tak nazwany, że pisanie w telefonie, on cię od razu kojarzy te wyrazy, podpowiadać, jak można napisać. Że ja parę razy w życiu miałem tak, że już odzwyczaiłem się w ogóle, wiesz, tak, od trzymania długopisu w ręku. Zgadza się. Ja niestety też i to mnie też przeraża. Teraz bardzo często staram się notować coś, mimo że tu mam wszystko wydrukowane, a i tak jakieś notatki takie szybkie wolę sobie zrobić po prostu na papierze. No ja mam chyba, nie wiem, na pewno teraz piszę dużo mniej, dużo mniej, ale uwielbiam. Tak samo jak zdjęcia też lubię mieć wydrukowane na papierze, bo uważam, że to, co jest już na papierze, to jest na papierze, to bierzesz do ręki, czy książkę, jak czujesz, tak? A tak to w telefonie, telefon gdzieś tam, nie wiem, uszkodzi się, czy coś się stanie i wszystkie zdjęcia stracone są. Tak. Ja też pamiętam, popełniłem ten błąd kiedyś, gromadziłem zdjęcia na jakimś tam moim starym którymś komputerze i dyskpad. Tak, no to u nas mieliśmy na tym takim tą pamięć zewnętrzną. Na pendrive, nawet nie pendrive, ten taki zewnętrzny dysk. Tak, no. I zaraz palił się. Nie ma nic.
Więc zdjęcia wszystkie z Szymka, to co miałam na naszej klasie. Drukujcie zdjęcia, polecam. Drukujcie, tak. Mówi ten, co nie drukuje. Ja, Znaczy nie, no staram się. My drukujemy, staram się. No, nie zawsze się to da, bo czasami zapominam, ale... No, my mamy za lata wstecz do drukowania. Ale to nie jest drogi wydatek, moi drodzy, a warto. Nie, to nie jest drogie. Dobra. Najlepsze wspomnienie z twojego dzieciństwa? Mnóstwo, wiesz, bo ja miałam właśnie to dzieciństwo takie, że no, Coś nas się było działo dużo. zawsze. Tak, Mhm. nas było dużo, więc Jakieś takie pierwsze, które ci przychodzi do głowy. O. to właśnie wakacje u babci, wiesz, to właśnie ten nasz wyzysk na nas, że Na to kupa truskawkach, truskawki, ale to było mega, bo my stawaliśmy wszyscy, wiesz, tam, to, wiesz, nie wiem jak twoja babcia, w jakich mieszkała warunkach, ale moja miała kuchnię i sypialnię i to było wszystko. Okej. Ona spała w kuchni z dziadkiem, czy wtedy zna to już sama, ale sama spała w kuchni, a my czasem 5, 6, 7 wnuków w jednym pokoju, na 2 łóżkach powiedzmy, więc i ona nas o 5, tam 4 budziła, bo na truskawki, Do roboty. tak, do tej godziny 11, póki nie ma tak bardzo gorąco, a potem wieczorem oglądaliśmy film, na przykład jestem rząd Fandom, no z tym aktorem. Oj, był taki Ten bijatyka też, bo tego w domu się nie mogło oglądać, mama by nie pozwoliła. A u babci ze starszym kuzynostwem można było. Pod nadzorem wujka, który pozwalał. Więc no, to było chyba takie najpiękniejsze moje wspomnienia, takie, które pamiętam i od razu przychodzą mi babcia. Dlatego chyba teraz też to właśnie zbieram, że tak moich wszystkich dzieciaki kuzynostwo zbieram i do moich rodziców. Żeby oni też mieli te wspomnienia. Żeby kiedyś powiedzieli swoim dzieciom, jak my byliśmy mali, to wasza babcia nas wszystkich zgarniała. I kazała nam na przykład, bo ja na przykład mam do niej takie zadanie, im daję, że dzisiaj idziemy nad rzekę i będziemy, nie wiem, zbierać śmiecie, bo tam... Zamiast truskawek Tak. śmieci teraz. Tak, bo tam jak ktoś tam... Wiesz, jak jest na tych... Nie. Czy na przykład jedziemy i u babci uchopimy ziemniaki na obiad, albo będziemy malować płoty. Żeby coś robili razem, ale żeby to nie było z telefonami. Więc no ja lubię z nimi W spędzać. telefonie jeszcze się nasiedzą. Jasne, że tak. Albo mamy takie właśnie wieczory, że sobie włączamy jakiś film, popcorn, chipsy, cola, dużo takich rzeczy niezdrowych. To też jest fajne. Oni potem robią zdjęcia do rodziców, wysyłają. Ciocia nam pozwoliła. Także no, fajnie jest. Fajnie. Ja lubię. Czy masz jakieś nawyki bądź przekonania, które chciałabyś zmienić? O Jezu, mnóstwo. Ja nad nimi też pracuję. Teraz ten rozwój osobisty jest bardzo na etapie. No, jest taki popularny, tak. Więc, no, ale mimo tak, wszystko to i tak już... przerabianie traum i tak dalej, to tak. jest... ale tym moim właśnie To kontrola, wiesz? Jeden przykład masz dać. Jakiś. Kontrola. Ja mam z tym ogromny problem, bo lubię mieć wszystko pod kontrolą. I to nie tylko jeżeli chodzi o imprezy, które organizuję, ale również o życie, o dom, o rodzinę. Co jest w momencie, jak nie masz tej kontroli? Są nerwy. Są nerwy, bo coś idzie nie po mojej myśli, więc no niestety. A na tym pracuję, staram się to wyeliminować, staram się do tego podchodzić, że nie nad wszystkim mogę mieć kontrolę, no ale to chyba jest taki mój punkt, który najbardziej bym chciała przepracować sobie i który jest najtrudniejszy. Bo jak całe życie człowiek w jakiś tam sposób musiał mieć nad wszystkim kontrolę, bo byłam sama sobie oddana, tak daleko domu, to tak weszło w krew. A kiedyś, wiesz, no to wszystko też się bierze skądś, tak? Moja mama też musiała mieć nad kontrolę, bo miała 7 dzieci, a mój tato pracował w delegacjach. Tak, więc to ona musiała wszystko ogarnąć sama. A to wiesz, na wsi to i gospodarstwo, i dzieci, szkoły, jakieś tam lekarze i tak dalej, więc no i ona też miała to wszystko pod kontrolą. No i teraz z mlekiem matki wyssałam. Jaka jest najbardziej niewiarygodna historia, którą przeżyłaś, a która brzmi, jakby powiedzmy była wyjęta z jakiegoś filmu? Boże, a teraz przyszła mi do głowy taka jedna, i to jest... I to dobre, bo to jest właśnie pierwsza myśl jest najlepsza. I to jest historia 1 do 1. Naprawdę. To dawaj. Wyobraź sobie, że pojechaliśmy na weekend do Belgii do mojej kuzynki. Wróciliśmy i pod domem w chaty zorientowaliśmy się, że nie mamy kluczy. Mówię, kurde, no nie wierzę, nie. Ale potem Kasia sobie przypomniała, Mateuszek, mamy balkon i otwarty lufcik. Wyobraź sobie sytuację, że poszliśmy do sąsiadów, poszliśmy przez ich podwórko na nasz balkon, znaczy on wszedł. Sąsiad z naprzeciwka wezwał policję. Przeleciał śmigłowiec. Policja z każdej strony.
I my. Włamujący się do własnego domu. I my, którzy tak naprawdę wchodzimy do mieszkania naszego, mój mąż przez ten lufcik. No i mnóstwo policji dookoła wszędzie. To po prostu było... Nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Mój syn tak, mama, patrz, ile policji! A to sąsiedzi was w ogóle nie rozpoznali? Wiesz co, bo to byli nie z tego naszego pasażu, tylko z kolejnego, więc wiesz, no, oni widzą, że ktoś wchodzi przez okno do mieszkania. Nie wchodzą, podejrzewam, no wiesz, no pięknie, że zareagowali, tak? Ale no to była taka... No i Niepotrzebnie. dostaliśmy właśnie wtedy tylko pouczenie, że w Holandii nie ma takiego czegoś, kochani, wchodzenie do domu przez okno. Absolutnie. Tu się wzywa ślusarza. Bo to i tym razem nas nie pociągnęli za koszta, ale niestety mieliśmy upomnienie, że przy kolejnej takiej akcji opłacimy tą akcję policyjną. No a tu jeszcze trzeba nadmienić, że Holendrzy lubią dzwonić w takich sprawach na policję. Ale to dobrze. Tutaj jest taki nadzór sąsiedzki, że tak powiem, bardzo A to nawet są takie plakietki nieraz, nie? Tak, że sąsiedzkie jakieś takie gdzieś tam... No, tak. Pilnujmy się nawzajem. Tak, u nas są te takie moherowe berety gdzieś tam przez okno wyglądają, czy siedzą pod klatką, to tutaj taki monitoring sąsiedzki też jest. Tak. Dokładnie. Dobra. W wykonywaniu jakiej pracy byłabyś w ogóle kompletnie do niczego? No właśnie chyba jeżeli chodzi o hospicja, bądź miejsca, gdzie są chore dzieci, to tam nie dałabym rady, bo po prostu bym to przynosiła do domu i bym chodziła i płakała. Więc tam na pewno nie. I druga sprawa, do której moja siostra bardzo chciała, żebym też pomogła jej, to znaczy nie pomogła, żebym dołączyła do jej pracy przy osobami starszymi. Myślę, że też nie dałabym rady. Ale to właśnie chodzi o tą moją empatię. O to, że no ja bym teraz przeżywała, że dlaczego jest tak, a nie inaczej, że przecież nie dałabym rady. Za bardzo byś jakby do siebie to brała. Nie dałabym tej rady. A tak myślę, że w każdym innym sobie poradziła. Czy to jest na sprzątaniu, czy to jest, nie wiem, gdzieś na... No może na tak pakowniach mnie robiła norm. Absolutnie nie mam takiej możliwości, bo jestem zbyt powolna. Ale byś pracowała. Ale bym pracowała. Okay. W takim razie się nie boję. Gdybyś miała dodatkową godzinę dziennie, na co byś się przeznaczyła? Doba 25 godzin. Wiesz co, chyba bym chciała więcej czasu spędzać z dziećmi swoimi tymi moimi. Prywatnymi i z nimi więcej rozmawiać, bo ja uważam, że to owocuje, tak? Jak teraz z nimi będę, ja już widzę nawet po Szymku, że on już tak nie potrzebuje tych rozmów ze mną. Już ma tą swoją prywatność, już ma ten zamknięte drzwi w pokoju. Już widzę, że na przykład ten dzieciak mi ucieka. On też taki wiek trochę, nie? No niestety, więc no chciałabym właśnie... Z jednej strony albo zrobisz z niego takiego mamisynka, że cały czas będzie, no właśnie. Także to kompromisy są takie. Kiedyś powiedziała taka pani, że pamiętaj, Kasia, że ty nie wychowujesz synów dla siebie, tylko dla innej kobiety. I to jest taka też prawda, że no, to, czego on się teraz ode mnie nauczy, to potem ta kobieta jego będzie z tego mogła korzystać. Jak go nauczę, że on ma dwie lewe ręce, nie potrafi, nie wiem, skarpetek sobie złożyć i podkoszulki wyprasować, no to ona kiedyś będzie mnie kleła. Ale właśnie, no mam nadzieję, że będzie dobrze. Oby. Zresztą tego będzie. No pewnie, no tego ci życzę. Wracając do tematów dziecięcych. Kim chciałaś zostać, jak byłaś dzieckiem? Bo na pewno nie animatorem. Na pewno nie. Nauczycielką, wiesz? Były te, wiesz, księżniczka, modelka, piosenkarka, to wszystko też było. A nauczycielka to tak troszeczkę powiązane z tym, bo co ja teraz robisz. Nie zawsze nie ciągnęli. Był taki moment, że faktycznie nie powiedziałam mamie, że ja na pewno nie będę miała dzieci. Na pewno nie. Ale to był ten taki właśnie maturalny, ten taki moment, że teraz to ja się będę bawić. Ale no, że szybko zeszłam w ciążę, więc... Ale zawsze chciałam mieć też dzieci swoje i ten, no ja widziałam siebie zawsze przy dzieciach. I to też mam dwóch tak młodszych zostało, braci i zawsze też się nimi opiekowałam, więc no ja lubię dzieci, kurde, no co ci będę mówić, no. Zawsze lubiłam. Gdybyś nie lubiła, a pracowała jako animator, to też by było takie słabe, trochę, nie? No, takie, to troszkę się kłóciło ze sobą. Lubię. Dobra, powiedz mi tak. Czego nie lubisz i co cię denerwuje najbardziej u innych osób? Już nie mówmy może o dzieciach, tak ogólnie o ludziach. Jest jedna rzecz, której nienawidzę w ludziach i to jest kłamstwo. Nienawidzę kłamstwa, nienawidzę jak ktoś kłamie.
Tego po prostu, i chyba za to tak bardzo kocham znowu dzieci, ale nie cierpię kłamstwa. Dla mnie to jest tak coś... Moja mama zawsze mówiła, że nieważne co powiesz, lepiej powiedzieć tą prawdę, nawet najgorszą, ale nie kłam. I nie cierpię kłamstwa. Ja nie kłamię, chyba że to są takie, wiesz, jakieś tam, nie wiem, głupoty, ale też nie robię tego z premedytacją, czy tam, żeby coś kogoś skrzywdzić, czy coś, nie wiem. Nie kłamię i nienawidzę kłamstwa. Słusznie. Bardzo dobrze. Szczerość, moi drodzy. Of course. U mnie w podcaście też jest szczerze. Bez ściemy. Ulubiony twój przysmak z dzieciństwa? Chyba pyzy. Te ziemniaczane, te takie, wiesz, szare te. A, wiem. One jak się nazywały? Coś tak, to ma taką nazwę. U nas się tam mówiło pyzy ziemniaczane z tym surowym ziemniakiem, nie? Że te... Takie po ugotowaniu takie szare się Szare robiły. są, no. Tylko ja nie pamiętam właśnie jak to u mnie się nazywało. To Bo było... to nie są kluski śląskie, bo Nie. to są te z dziurką. Może i pysy? Nie wiem, ale u mnie to właśnie była taka naprawdę, bo duża Kurde. rodzina i to się wszyscy zbierali, Jakie ładne ścierali Porsche. ziemniaki. Kurde, wiem, bo... No było, to jest z Radomia, to też to niedaleko, to też znacie ten A smak. nie pamiętam nazwy. Też nie. A, Może no nie nasi jest to. widzowie będą wiedzieli. O, to mogą podpowiedzieć w komentarzach. Dobrze. Kiedy pierwszy raz uświadomiłaś sobie, że nie jesteś dzieckiem? Czy to było już tutaj, w Holandii? Wiesz kiedy? Kiedy uświadomiłam sobie, że jestem za kogoś odpowiedzialna. Mój Szymonek jak się urodził, znowu dziecko, ale no niestety, no mama. On jak się urodził, była późna godzina, bo to było w pół do 10 w nocy. Mój mąż pojechał do domu, ja zostałam na noc w szpitalu i przystałam, przygniotłam go swoją piersią i mi się robił fioletowy. I w tym momencie to było takie Kaśka. I ja wiedziałam, że za niego w tym momencie ja muszę coś zrobić. I chyba w tym momencie po prostu obudził się nieraz, że instynkt, że wiedziałam jak zareagować, mimo tego, że nikt mi tego nie uczył wcześniej. No i dwa, to właśnie już wiedziałam, że jestem za niego odpowiedzialna, więc jestem dorosła. Już tak naprawdę ten dzieciak ma tylko mnie i Szymon to jest początek wszystkiego. To jest narodziny nowej osoby. To jest, dokładnie. to jest dorosłej kobiety. Mimo tego, że tak naprawdę byłam dzieciakiem jeszcze. No i nie miałeś żadnego doświadczenia. Żadnego. Swoje pierwsze dziecko, tak? Tak. O, jaki talent chciałabyś najbardziej posiadać? Poczucia rytmu. Chciałabym po prostu, wiesz, zrobić sobie, nie musieć szukać... I wykorzystać w pracy też, tak? Tak. Mhm. Chyba tego poczucia rytmu nieraz mój mąż ma ogromne poczucie rytmu. Nieraz, jak tańczymy na jakimś weselu, na jakiejś imprezie, to ile razy ja go zdepczę. Ile razy on mnie wyszarpie, bo ja po prostu nie czuję tego, co on robi. No nie mam po prostu. Ta muzyka sobie, a ja sobie. Czy zostawiłabyś swoje obecne życie, mając na przykład, nie wiem, 100 milionów na koncie? Czy twoją pracę zabrałabym swoje dzieci i robiłabym wycieczkę dookoła świata. O. I to tak, w ten sposób tak. Ale ja uważam, że i tak bym coś robiła, jak miała taką gotówkę, to bym zrobiła taki plac zabaw. Taką imprezę. Kurde. O matko. Wszystkie dzieci by przyjechały Za do darmo. ciebie. Za darmo, bo w ogóle bez biletu by było. Impreza dla wszystkich dzieci. Tak. A jak bym zrobiła piękny lokal dla siebie. Z drabinkami, ze wszystkim. Pomarzyć też dobrze. Wizualizacja. Tak jest. Tak, podobno działa. Podobno. No ja sobie wymarzyłam idealnego męża, no i mam, on nie marzył, no i wiesz. I dalej historię znacie. No i jest taka Kaśka. Głośno. Dobra, teraz tak, już się zbliżamy na koniec, do końca. 1-2 pytanka jeszcze. Czego najbardziej nie lubisz, co cię najbardziej denerwuje, wkurza w Holandii? Czego ci brakuje w porównaniu z Polską? I to jest coś, czego nie będę potrafiła powiedzieć, bo powiem ci, że ja nie znam dorosłego życia w Polsce. Więc ja tak naprawdę, jeśli chodzi o takie dorosłe życie, no to wiesz, jak ja to miałam 19, tak przyjechałam.
Czy tam 18. No ale to już te 19-18 lat przeżyłaś też w Polsce. Jako uczennica. Mhm. Więc to też było inaczej. Ale co mnie denerwuje w Holandii? Może służba zdrowia, która czasem trzeba pokombinować, żeby coś tam załatwić mocniejszego, lepszego. Ale z drugiej strony potem dochodzę do wniosku, że no kurde, no może i miał rację, no. Mówię, bez kitu, po co mi tam te badania były? On wie, no. Więc nie, ja chyba bardziej mnie denerwuję w Polsce więcej rzeczy jak w Holandii. Okej. Dobrze. Dobrze. I to jedno chyba z takich nowszych pytań, które je dodałem niedawno. Co ludzie najczęściej źle interpretują w twojej osobowości lub sposobie bycia? Głośność. Głośność. To, że właśnie czasem ja za bardzo ekspresywnie do wszystkiego podchodzę, za dużo ekspresji mam we wszystkim. Nieraz mogą powiedzieć, nie wiem, no, że weź ty się babo uspokój. Ale no taka po prostu jestem. I to no taka jestem, no choroba, no. No albo mnie pokochasz, albo mnie ty nienawidzisz. No. Czy przydarzyła ci się w życiu jakaś taka bardzo nieprawdopodobna historia, którą po prostu sama ledwo wierzysz, że się wydarzyła? To mówiłam ci o tej policji na przykład. A tak, to powiem ci, że mój wyjazd do Holandii taką w ogóle jest historią, bo ja uważałam, ja ogólnie jestem noga językowa i ja zawsze mówiłam, całe ogólnie jak mówiłam, że ja naprawdę agresywnie wyjadę do pracy. Bo już takie były moja jedna z najlepszych przyjaciółek ze szkoły średniej, już w klasie maturalnej powiedziała, że ona jedzie do Anglii na rok czasu, do pracy i po roku wraca. Ja mówię, Boże, Wera, mnie przestań. Właśnie to chyba były te czasy, że Anglia była takim kierunkiem numer 1. I tam właśnie, bo Holandia była dopiero otwarta, tak, chyba 2006 tam, czy 2007 roku, otworzyła granicę. Więc, już nie pamiętam. No ale w każdym razie do Anglii dużo ludzi wyjeżdżało, no i właśnie, ja powiadam, nie, absolutnie nie pojadę. No ale właśnie przez presję trochę moich rodziców wyjechałam, no i więc to było też takie, że jak by mi ktoś w liceum powiedział, że Kasia, ty będziesz mieszkać za granicą, powiedziałam, no way. Mówię, nie ma takiej możliwości, mówię, ja nie zostawię mojej mamy. Mówię, gdzie będzie mi lepiej? Więc to jest na pewno to. No i kolejna kwestia to jest chyba też taka, że mój mąż, nie sądziłabym, że wyjdę za mąż tak wcześnie. Że jednak myślałam, że faktycznie najpierw będzie szkoła, potem będzie praca. Kariera, stabilizacja. Tak jak całe moje rodzeństwo tak naprawdę. Wszyscy po kolei mieli. A to zrobiłeś pod prąd. Tak, wszystko pod prąd. Więc to też bym powiedziała, że ja, córunia, tatunia, nie. My wchodzimy z bardzo konserwatywnej rodziny, więc tym bardziej nie. Czy ty taką, można powiedzieć, trochę buntowniczką byłaś w rodzinie? Nie byłam. Ja jedyne co, to miałam swoje też takie, że ja wiedziałam, że to będzie dla mnie dobre. Moi rodzice mówili, że Mateusz nie będzie dla ciebie dobrym kandydatem na chłopaka, partnera. A ja wiedziałam, mamo, bo ty nie wiesz. Ty nie wiesz, że on będzie. I dzisiaj on jest tym ukochanym zięciem. On jest tym, że no jak Mateusz przyjedzie, to jest już całkiem inna historia. Ale wtedy oni nie wierzyli tak, jak ja wierzyłam i też miałam też swoje zdanie, więc... Ale to było, ja byłam dobrą uczennicą zawsze. Za mną nie mieli problemów rodzice, więc... Wiadomo, że tam i papierosy gdzieś tam były, jakiś tam alkohol był, ale to nie było tak, że oni musi się mnie wstydzić, czy tam... No nie. Nie było jakichś większych z tobą problemów? Nie. Ja byłam dobrym dzieckiem z dobrego domu, z dobrej szkoły, więc... No. Dobra. Mamusia. Była dumna. Dobra, mamy chyba wszystko. Samo nagranie to już ponad 2 godziny, ale tam odliczając te pierwsze parę minut, gdzie tam było ustawianie mikrofonów, kamer i tak dalej. I tam pewnie jakieś cięcia też zrobimy w trakcie. No tam coś tam szukałeś też w międzyczasie. Tak, coś tam będzie cięte w każdym razie. No to myślę, że będzie dobrze. Teraz tak. Chciałbym, zresztą każdego mojego gościa proszę, żeby na koniec... podzielili się, nie wiem, czy jakąś złotą myślą z widzami, czy jakimś przemyśleniem, radą, wskazówką, czy ogólnie chcieli podsumować tą rozmowę na swój jakiś sposób. Takie przesłanie, głos do ludu, odezwa do narodu. Cóż, chciałabym wam, kochani, powiedzieć, że każdy z nas jest dzieckiem, każdy z nas ma w sobie taką fajną, pozytywną energię. Pozwalajmy przez ją wpuszczać do siebie i ją wypuszczać do ludzi. Uśmiechajmy się do siebie. Bierzmy przykład z Holendrów.
Jak spotykamy się na ulicy, nie milczmy, o Boże, jest jakaś Polka obok, więc nie odezwę się nic, tylko powiedzmy jej dzień dobry, uśmiechajmy się, zaczepiajmy się i bądźmy dumni z tego, jacy jesteśmy jakimś narodem. I integrujmy się razem, czy to na imprezach, czy to na różnych klubach, bo przecież tego jest tak dużo teraz, więc nie bójmy się brać w nich udziału, nie wstydźmy się swojej narodowości, naszego języka, mamy go pięknego, więc bądźcie szczęśliwi i kochajcie siebie i kochajcie to, skąd pochodzimy. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo ładnie. Nawet tacy introwertycy jak ja powinni gdzieś tam czasami wyjść i Pewnie, że otworzyć się, poznać nowych ludzi. Zresztą ja poniekąd zrobiłem ten podcast też z tego powodu, żeby troszeczkę się... ja to tak nazwałem, autoterapią taką troszeczkę, No tak mówiłeś. żeby swoje jakieś takie lęki, schematy, przekonania zmienić. Pewnie, że tak. I bardzo dobrze, brawo ci za to. No. Pecie af. Dobra, dziękuję ci bardzo. Ja tobie dziękuję. Piękne podsumowanie, piękne słowa kończące, że tak powiem, mamy. Jeszcze tutaj ustalimy parę kwestii odnośnie zbliżających się już Mikołajek, które już za niecały miesiąc się odbędą. No, a was, moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego odcinka. Nie wiem, kiedy się pojawi, szczerze, bo teraz jest wielka nieregularność, natomiast mam nadzieję, że właśnie dzięki nagrywaniu podcastów w samochodzie, co prawda ucierpi na tym jakość i pewnie fonia i wizja będą gorsze, ale no, będą te podcasty, zakładam, częściej niż były do tej pory, więc no. Ja tylko ci mogę powiedzieć, że na przykład ja sama i te osoby, które znam, słuchają twoich podcastów, nie oglądają, więc Bardzo mi jakość miło, dziękuję. obrazu jest tylko dodatkiem. Ja wiem, ważniejsza jest Audio. wersja audio, tak. Ja też dosyć zaniedbałem w ogniu pytań na Spotify, bo Tak, nie było. chyba nie mam dodanych 9 już ostatnich odcinków, także muszę nad tym popracować, no ale u mnie grafik jest tak napięty, jak to się mówi, plandeka na żuku, że ciężko to coś zrobić, ale postaram się zaktualizować te odcinki na Spotify, bo wiem, że tam parę osób, mało, ale jednak słucha na Spotify. A na YouTubie zawsze jakieś takie reklamy, coś Reklamy tam, dochodzą, albo nie? Nie może sobie wyciszyć tego telefonu, Tak, jak się nie ma Spotify zawsze działa. nie ma tego płatnego pakietu na YouTubie, to oni zrobili pewnie tam ograniczenia. Ale zgadzam dobra, się. to postaram się zaktualizować w najbliższym czasie tego Spotify'a. I dobra, dziękuję ci raz jeszcze I ja tobie dziękuję. i widzimy się, mam nadzieję, że z wami również na imprezie mikołajkowej już nie tak długo. No nie, dzisiaj już jest 3, tak. więc za niecały miesiąc. Za niecały miesiąc. Dobra. To zapraszam do komentowania. Podzielcie się swoimi wrażeniami po tym podcaście. Napiszcie, czy taka forma w ogóle wam odpowiada, bo jeżeli nie, no to będę musiał wrócić do Szukać studia i będziemy kontynuowali podcasty troszeczkę rzadziej. No, dobra. Pozdrawiamy. Widzimy się. Pa!